Dzień dobry ponownie. Dzisiaj rozpoczynamy cykl powtórzeń z dynamiki. Takie powtórzenie potrzebne jest dla kogoś, kto w krótszym czasie chciałby właśnie uzupełnić sobie wiedzę albo ją rozszerzyć o dynamice, ale tak naprawdę cała dynamika jest już nagrana, tylko pamiętajcie, że jak korzystacie z tego mojego kanału, czy z matematyki, czy z fizyki, to klikacie na nazwę kanału, następnie na playlisty i tam wybieracie sobie playlisty z dowolnego działu z fizyki. Tam są lekcje ułożone w takiej kolejności, jak były one wprowadzone w szkole. Większość tych lekcji to są z fizyki, to są lekcje nagrywane w czasie zdalnego nauczania, gdzie na kartce A4 była rozszerzona notatka i tylko słychać było mój głos i tam rękę, jak pokazywałem i tłumaczyłem, ale później zostały dograne jeszcze lekcje takie powtórzeniowe, może albo w szerszym zakresie materiału przy tablicy, czy w klasie, w szkole, czy potem jak zakupiłem te mniejsze tablice w domu. Więc mówię, jeżeli ktoś chce korzystać z mojego kanału, to przede wszystkim idzie tam do tych playlist, tak? I oczywiście wszystko, co tu mówię, jest tam zawarte. Ponieważ uczyłem fizyki przy okazji, przy pomocy podręczników, między innymi Nowej Ery, i tam są rozwiązywane wszystkie najtrudniejsze zadania ze zbiorów i z podręczników Nowej Ery. No ale dzisiaj właśnie zaczynamy takie szersze powtórzenia. Zaczynamy od dynamiki, więc dynamika, no przede wszystkim jest to dział fizyki, gdzie rozpatrujemy zachowanie ciał pod wpływem działania sił, więc pierwsze, od czego musimy zacząć, to w ogóle od pojęcia siły. Więc punkt pierwszy to jest siła. Okazuje się, że siła, inaczej mówiąc przyczyna zmiany stanu ruchu ciała, bo taką rolę pełni siła w fizyce czy w naszym świecie. Okazało się, że ta wielkość fizyczna ma bardzo podobne cechy do abstrakcyjnego pojęcia matematycznego zwanego wektorem. I można wszystkie cechy siły zobrazować poprzez wektor. Więc narysujmy tu właśnie wektor siły. Oznaczamy siłę symbolem F. Oczywiście to jest pierwsza literka słówka angielskiego force. Jeżeli mówimy o wektorze, to nad symbolem tej wielkości musi być właśnie ta strzałeczka mówiąca o tym, że ta wielkość, która jest poniżej, jest po prostu wektorem. I jakie cechy ma siła? No, ma oczywiście kierunek, ale tu już jest pewien zamęt, ponieważ pojęcie kierunku w życiu potocznym, a pojęcie kierunku w matematyce, szczególnie jeżeli chodzi o wektory, i w fizyce, jeżeli chodzi o wektory, jest troszeczkę inne. Więc kierunkiem wektora jest ta prosta, na której on leży, czyli w życiu codziennym to właśnie mówimy, że idziemy w tym kierunku albo w tym kierunku, a w przypadku wektorów to ten kierunek i ten kierunek to jest ten sam kierunek, bo to jest prosta, na której leży nasz wektor, czy nasza siła, wektor siły. Natomiast to, co my nazywamy w życiu potężnym kierunkiem, to w przypadku wektorów nazywa się zwrotem, czy ten grot tej strzałki mówi nam o zwrocie wektora. A w życiu potocznym byśmy powiedzieli właśnie o kierunku, w którym jest on skierowany, tak? Więc kierunek wektora to jest ta linia prosta, na której on leży. O zwrocie mówi nam ta strzałeczka, czy ten grot tego wektora. Następnie inną cechę, jaką posiadają siły, to jest wartość. Może być siła większa, mniejsza, o mniejszej, większej wartości właśnie. I można zobrazować wartość poprzez długość wektora, lub inaczej też warty, bo długość wektora jest jego wartością. Czyli ta długość wektora będzie związana z wartością siły. I bardzo, bardzo ważne jeszcze inne pojęcie jest punkt przyłożenia siły. I bardzo często właśnie uczniowie rysują jakieś siły i nie zwracają uwagi, z którego miejsca ta siła się zaczyna. Więc zanim narysujecie jakiś wektor siły, to zadajcie sobie pytanie, w którym miejscu ta siła jest przyłożona, czy na który punkt ona działa. I ten punkt
punkt ma się znaleźć właśnie w tym miejscu, w którym ta siła jest przyłożona, czyli na który punkt danego ciała ta siła działa. Tak? My czasami, nawet rozwiązując zadania, przesuwamy sobie dla własnej wygody siły równolegle przesuwamy je, tak że ich początek nie jest w tym miejscu, gdzie jest przyłożona, ale to później powiem, dlaczego to jest możliwe i kiedy to jest możliwe. Ale na razie, jak zaczynamy rysować wektor siły, to zadajmy pierwsze pytanie, w którym punkcie jest ona przyłożona. No i też bardzo ważne, na które ciało działa, no bo w którym punkcie, więc również zadajemy sobie pytanie jednocześnie, na jakie ciało działa ta siła. Tak? No i w takim razie mamy już wszystkie cechy wektora i teraz co my z tymi wektorami możemy robić. Okazuje się, tak jak już mówiłem wcześniej, że cechy sił są bardzo podobne albo praktycznie identyczne do cech wektorów, dlatego często w zadaniach mamy jedną siłę działającą, ale działa w takim kierunku, że na przykład też to na równi pochyłej może być, że tą siłą działającą, która jak gdyby decyduje o ruchu ciała na równi pochyłej, jest ciężar ciała skierowany pionowo do dołu, tak? Ale natomiast te kierunki, które nas tu bardziej interesują, to jest kierunek wzdłuż równi i kierunek prostopadły do równi, bo te siły działające wzdłuż równi decydują o zmianie prędkości ciała poruszającego się wzdłuż równi, a siły prostopadłe do równi decydują o sile nacisku. Więc wygodniej nam jest czasami przedstawić tą rzeczywiście działającą siłę poprzez dwie inne siły, ale skierowane w kierunkach, które jak gdyby mają ścisły związek z zachowaniem tego ciała, czyli szczególnie kierunek ruchu i kierunek sił nacisku. O równi pochyłej jeszcze będziemy mówili, także to tylko tak zaznaczam też taki problem. I właśnie dlatego bardzo ważną umiejętnością, którą musimy nabyć, jeżeli chodzi o dynamikę, to jest umiejętność rozkładania wektora na składowe. I przykładowo mamy, i właśnie można rozłożyć dany wektor, czy co znaczy rozłożyć wektor na składowe, na przykład na dwie składowe, może na więcej, ale najlepiej zwykle na dwie się rozkłada. To jest zastąpienie danej siły, czy wektora siły, ale siła jest wektorem, więc jak mówię siły, to i nie daje nic więcej, to mówię o wielkości wektorowej, więc jest to zastąpienie wektora siły innymi wektorami sił, których skutek działania jest taki sam jak tej jednej siły. Ale może się okazać, że jak zastąpimy tą jedną siłę tymi dwiema, które działając wspólnie wywoła taki sam skutek na to ciało, na które te siły działają, to czasami wygodniej nam jest dalej analizować matematycznie właśnie zachowanie tego ciała, jak mamy te dwie siły, a nie tą jedną w bardzo dziwnym kierunku skierowaną. Jak przykładowo właśnie ciężar na równi pochyłej. I wtedy jak to robimy? Jak rozłożyć wektor na dwie składowe, czy zastąpić go dwoma innymi wektorami, albo jak siłę rozłożyć na dwie składowe, czy zastąpić ją dwiema siłami, których skutek działania jest taki sam jak te jedne. To jak to robimy? Powiedzmy, mamy tą siłę F, to jest siła F, tak? Ten wektor. I teraz chcemy zastąpić ją siłami i możemy wybrać dowolne kierunki. Niech jedna z tych sił ma kierunek taki, a druga siła niech ma kierunek taki. Więc rysuję z początku tego wektora siły kierunki tych dwóch kolejnych sił. Więc rysuję jeden kierunek i drugi. To jeszcze nie jest wektor. I dopiero jak już narysuję te dwa kierunki, to z końca wektora rysuję dwie linie równoległe do tej linii i do tej linii. Czyli ta linia jest równoległa do tej, a ta linia jest równoległa do tej. I te linie równoległe do tych dwóch kierunków wyprowadzone z końca tej siły, one przetną nam się z tymi kierunkami tych składowych, w tym miejscu jedna, w tym miejscu druga, i tam rysujemy te groty tych wektorów, pogrubiamy te wektory i teraz te dwa wektory, gdyby na dane ciało zamiast siły F
zobrazowanej takim wektorem działały takie dwie siły o takich kierunkach i o takich wartościach, to skutek działania tych dwóch sił byłby taki sam jak tej jednej. Więc to jest ogólny sposób na zastępowanie dwóch sił, jednej siły dwiema innymi siłami, ale to działa w drugą stronę również. Bywa tak, że na dane ciało działa kilka sił, na przykład dwie i chcemy zastąpić je jedną siłą. Tą siłę nazywamy siłą wypadkową. O niej będzie zaczniemy tu niżej mówić, ale że jak mamy kilka sił działających na dane ciało, to chcemy zastąpić te kilka sił jedną siłą. Ale kiedy może, i to w zadaniach często to też to bywa, kiedy my możemy zastąpić kilka sił jedną siłą? No tylko wtedy, jeżeli ta jedna siła, jej skutek działania jest taki sam jak tych wszystkich rzeczywiście działających na ciało sił. I tą właśnie siłę nazywamy siłą wypadkową. Czyli wtedy, co to znaczy? Że jeżeli potem w zadaniach, zarówno w tym pierwszym przypadku, że zastąpimy jedną siłę kilkoma siłami, na przykład dwoma siłami, a dalej te dwie siły używamy do dalszych obliczeń, to wynik tych obliczeń będzie dokładnie taki sam, jaki byłby dla tej jednej siły. Czyli, że i podobnie jest odwrotnie, jak miała na przykład kilka sił, działa, a na przykład dwie i zastąpimy ją tą siłą wypadkową, uzyskaną w ten sam sposób właśnie tu odwrotne działanie. To właściwie teraz jak mamy teraz te dwie siły, to jak znaleźć teraz tą siłę, która tą jedną, tą wypadkową, która może zastąpić te dwie. No to już mamy te kierunki, tak? I teraz z końca tego wektora rysujemy linię równoległą do tego drugiego wektora, tak? Tą linię rysujemy, było dłuższą, można ją narysować. Potem z końca tego wektora rysujemy linię równoległą do tego wektora, tak? I te linie gdzieś tu się nam przetną i w miejscu przecięcia się tych dwóch linii będzie koniec tego wektora f, który jest sumą tych dwóch wektorów f1 plus f2. I to jest tak zwana metoda równoległoboku. Jest też metoda trójkąta, ale na razie, ponieważ mamy to równoległobok, więc się nie zajmujmy tym trójkątem. Ale przecież można o tym powiedzieć. Znaczy, metoda trójkąta polega na tym, że rysujemy z początku, znaczy że przesuwamy ten wektor równolegle, tak, aby jego początek znalazł się w końcu tego drugiego wektora. Czyli jakbyśmy ten wektor przesunęli równolegle, to i tu ten punkt tego wektora f tu się by się znalazł, no to koniec tego wektora znajdzie się w tym miejscu i tu będzie koniec wektora siły, która jest sumą tych dwóch sił. No, ja częściej stosuję tą metodę metodę równoległoboku. No i teraz, ale właśnie najczęściej na fizyce, i też daję ten przykład równi pokrywanych, to nie tylko wtedy, że my najczęściej, jeżeli rozkładamy jeden wektor na dwie składowe, to najczęściej właśnie na dwa kierunki, ale do siebie prostopadłe. Wtedy ta analiza jest jakby prostsza, czyli najczęściej będziemy tą siłę f, jeżeli będziemy ją rozkładali na składowe, to najczęściej na dwa kierunki, które tworzą między sobą kąt prosty. W przypadku równi pokrywej te kierunki, to ciężar będzie nam rozkładane na składowe, ciężar rysujemy pionowo do dołu i te kierunki, na które będziemy rozkładać ten ciężar, to będzie kierunek równoległy do równi, bo ta siła będzie miała duży wpływ na zmianę prędkości ciała wzdłuż równi, natomiast drugi kierunek będzie prostopadły do równi, ponieważ ta siła będzie miała wpływ na nacisk tego ciała na powierzchnię równi, a jak na przykład tarcie występuje, siła tarcia zależy od siły nacisku, więc od razu łatwiej nam analizować również to, jakie to tarcie tam będzie. Tak? Więc mamy już w takim razie, tu robi się to dokładnie tak samo jak i tu, tylko że akurat te kierunki, które rysujemy z początku wektora, są do siebie prostopadłe, tak? Więc to już dalej tego nie tłumaczę. A matematycznie ten wektor jest sumą tych dwóch. Ten wektor jest sumą tych dwóch.
No i teraz właśnie już pojawiło się pojęcie siły wypadkowej. Więc zacznijmy od, i to jest właśnie bardzo dla uczniów ta pierwsza przeszkoda przy rozwiązywaniu zadań, że bardzo często działa kilka sił i trzeba te siły dodać do siebie, żeby tą siłę wypadkową znaleźć, ponieważ ta siła wypadkowa występuje w drugiej zasadzie dynamiki, o której za jakiś czas powiem, jeszcze dzisiaj. Więc zacznijmy od najprostszych przypadków. Właśnie jak się zacznie od najprostszych przypadków, to potem już wszystko staje się proste. Więc najprostszy przypadek jest taki, że mamy dwie siły działające na nasze ciało, no mógłbym je ze środka ciężkości, środka masy wyprowadzić, ale to nie ma znaczenia. Niech one są przyłożone na przykład do tego punktu. Ja tą drugą siłę F2 troszkę niżej narysowałem tylko po to, żeby była ona widoczna, ale załóżmy, że obie te dwie siły są przyłożone do tego samego punktu, to by się nałożyły na siebie. I teraz właśnie pytanie, jaką siłą, jak skierowaną, o jakiej wartości można by zastąpić te dwie, żeby skutek działania tych dwóch sił był taki sam jak tej jednej był taki jak tych dwóch. No to spójrzmy, trzeba po prostu dodać te dwa wektory F1 i F2. Jak się dodaje dwa wektory? No właśnie tu akurat metoda ta trójkąta, chociaż trójkąta nie będzie tu widać, byłaby tu lepsza, bo metoda trójkąta polega na tym, że, metoda równoległego boku polega na tym, że przesuwamy te dwa wektory równolegle tak, aby ich początki były w jednym miejscu i tworzymy tą resztę tego równoległego boku, a metoda trójkąta to jest taka, że przesuwamy te wektory równolegle tak, aby początek jednego znalazł się w końcu drugiego i łącząc ten wolny początek z wolnym końcem uzyskujemy wektor, który jest ich sumą. No tu w tym skrajnym przypadku, który rozpatrujemy, tego trójkąta nie będzie widać, ale tu metodę trójkąta używamy, czyli po prostu mamy wektor F1 i wektor F2 i przesuwamy ten wektor F2 równolegle tak, aby początek, tu jest początek wektora F2, znalazł się w końcu wektora F3 i rysuję ten wektor F2. Wtedy zapominam o tym miejscu, gdzie początek jednego pokrył się z końcem drugiego i łączę wolny początek, to jest ten punkt, z wolnym końcem. Czyli ja to narysowałem tu poniżej, czyli tu się zaczyna wektor, który jest sumą tych dwóch, a tu się kończy. I zauważamy, że długość tego wektora A, długość wektora obrazuje wartość wektora, więc długość tego wektora jest na sumie długości F1 i F2, czyli, ale najpierw, że ten wektor F, ten cały, to F, to jest suma wektorowa tych dwóch wektorów, a teraz pytamy się, i w zadaniu bardzo często będziemy potrzebowali wartość wektora siły wypadkowej, to zauważamy, że długość tego wektora odtąd dotąd jest to równa sumie długości F1 i sumie długości F2, czyli jak opuszczamy znaczy mamy tam siły, jeżeli opuszczamy wektory, symbole wektorów nad tą literką F, to znaczy, że to, co jest bez tego wektora, to jest po prostu wartość tej siły. Wartość czy długość tego wektora. Czyli zauważamy, że w tym przypadku wartość tej siły wypadkowej jest równa sumie wartości tych poszczególnych wektorów. No tak, ale teraz mamy przypadek ten już drugi, troszeczkę trudniejszy. Może być tak, że działają dwie siły na ciało i te siły nie mają takich samych wartości i są przeciwnie skierowane. Tu akurat przyłożyłem je już do środka masy. I teraz musimy, więc siła wypadkowa to będzie suma wektorowa wszystkich rzeczywiście działających sił, więc musimy sumować siłę F1 i F2. No i też stosujemy tu metodę trójkąta, czyli przesuwamy, ponieważ trudno tu uzyskać równoległy obok, przesuwamy tu jeden z tych wektorów, możemy oba przesuwać, ale tu wystarczy jeden, najlepiej ten krótszy. Przesuwamy ten wektor, to jest ten wektor O, tu się zaczyna, tu się kończy. Przesuwamy równolegle tak, aby jego początek znalazł się w końcu wektora F1, czyli ten punkt musi się znaleźć o tu. I tu niżej narysowałem ten wektor przesunięty, to jest wektor F2. To jest F2 i F2. No właśnie, jeszcze o tym, kiedy wektory są równe. Jak dwa wektory mają taki sam kierunek, taką samą wartość i taki sam zwrot, to są wektory równe. Ale co to znaczy taki sam kierunek? Taki sam kierunek to jeżeli
leżą na prostych do siebie równoległych. To nie musi być, że nie muszą leżeć na tej samej prostej. Jeżeli leżą na prostych, które są do siebie równoległe, to mają takie same kierunki. Więc widzimy, że no w tym przypadku akurat te wektory leżały na tej samej prostej, to tym bardziej to jest jeszcze prostsze. Więc przesunęliśmy ten wektor tak, żeby jego początek znalazł się w końcu wektora V1, więc tu będzie teraz jego początek w tym miejscu. I teraz zapominamy o tym punkcie, gdzie początek z końcem wektora się pokrył i łączymy wolny początek, czyli początek wektora F1 z końcem wektora F2 i tą strzałeczkę rysujemy tam, gdzie był ten koniec i to jest wektor F, który jest sumą wektorów F1 i F2, czyli to jest wektor siły, która jest wypadkową tych dwóch sił, czyli sumą wektorową tych dwóch sił. Zobaczcie, że mimo, że te wektory są przeciwnie skierowane, cały czas jest tu suma. Siła wypadkowa to jest suma wektorowa wszystkich rzeczywiście działających na ciało sił. A przy wektorach, jak dodajemy wektory, to nie znaczy, że jak dodamy dwa wektory, to wartość tej siły, która powstanie, że musi być większa niż wartości obu tych sił. Okazuje się, że widzimy, że długość tego wektora, który uzyskaliśmy, to jest siła F, da się uzyskać przez różnicę długości F1 i długości F2. Czyli jak opuścimy w symbole wektorów, czyli mówimy o wartości wektora siły wypadkowej, to ta wartość tej siły to będzie od wartości tej siły o większej wartości, czyli od F1, odejmujemy wartość tej siły o mniejszej wartości, czyli F2. Czyli tu widzimy, że w przypadku dodawania wektorów wartość tego, co powstanie, czy tej siły wypadkowej, może być większa od wartości jednej czy drugiej siły, ale może być też mniejsza. Tak jak w tym przypadku może być. No tu akurat nie wiadomo, czy ta długość jest większa, no i chyba jest nawet mniejsza. Tu akurat zarówno może być ta siła, nawet przy tak przeciwnych wektorach F1, F2, może być od jednej siły, na przykład F2 może być dłuższa. Gdyby to F2 było troszkę krótsze, to F byłoby dłuższe. To tak? Ale ważne, że siła wypadkowa, jej wartość zależy nie tylko od wartości siły F1, F2, ale również od ich kierunków. No i muszę przygotować dalszą część, więc to chwilę przerwy. Zwykle dynamikę rozpoczyna się od podania trzech zasad dynamiki. Najpierw pierwszej, potem drugiej, a potem trzeciej. A u mnie będzie to odwrotnie, ponieważ jak powiedzieliśmy, że dynamika to jest nauka o skutkach działania sił, jaki jest wpływ na ruch ciał, więc warto jeszcze wiedzieć troszeczkę więcej o tych siłach i o tym nam mówi trzecia zasada dynamiki i od niej tu zaczniemy, więc to jest po kolejny punkt trzecia zasada dynamiki i tu w najprostszej formie to przedstawię. Mamy dwa ciała i ciało A, ciało B. Ciało A działa siłą na ciało B, ciało B działa siłą na ciało Wtedy ciało B działa siłą na ciało A. No, z czego to wynika? Tak naprawdę jest to jakbyśmy wniknęli głęboko w tą materię, to na najgłębszym poziomie okazało się, że te wszelkie oddziaływania w mikroświecie, więc między cząstkami elementarnymi na przykład, polegają na wymianie cząstek między tymi cząstkami. Czyli dwie cząstki oddziałują, znaczy, że wymieniają między sobą pewną cząstkę i te nośniki różnych rodzajów oddziaływań to są różne cząstki, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówili. I jak gdyby w makroskali, znaczy ta własność oddziaływań w mikroskali objawia się w makroskali tą trzecią zasadą dynamiki, czyli która mówi nam, że jeżeli ciało A działa na ciało B, to te siły są wzajemne, to znaczy, że ciało B działa siłą na ciało A i że te siły wzajemnego oddziaływania różnią się tylko zwrotem, co można zapisać w formie matematycznej, że FAB równa się minus FBA. Jeżeli mamy dwa wektory, i tylko jest minus przed jednym tym w równaniu
w związku między nimi jest tylko minus przed jednym, to tylko mówi nam o tym, że te wektory mają takie same kierunki, czy leżą na tej samej prostej, mają takie same wartości, czy długości wektorów są takie same, i ten minus nam mówi, że mają przeciwne zwroty. Czyli jak na przykład mam wektor jakiś a, i napiszę wektor minusa, to wektor minusa to jest wektor ma takie same wszystkie cechy oprócz zwrotu. Zwrot ma przeciwny do wektora a, ale taki sam kierunek, taką samą wartość. Więc w skrócie można zapisać, że te siły wzajemnego oddziaływania zawsze występują dwie, nie może być jednej siły. Siła akcji i reakcji, że da się je zapisać tą trzecią zasadą dynamiki i wszystkie wzajemne cechy poprzez to równanie, że siła FAB równa się minus FB, ale nawet to teraz spójrzmy na to oznaczenie, co bardzo często oznacza się siły i to są dwa indeksy, dwie literki jakieś albo dwa numerki. Co to oznacza? Umówmy się, tak, że jak właśnie oznaczymy jakąś siłę i dodamy tu dwa takie indeksy, dwie liczby albo dwie literki, to nam mówi, że to jest siła, ta pierwsza literka mówi, co działa siłą, jakby pytamy się o źródło siły, a druga na co działa siła, czyli to jest siła, jaką ciało A działa na ciało B, a teraz FBA to jest siła, jaką ciało B działa na ciało A. No to jest taka umowa, ale moglibyśmy oznaczyć na przykład nie AB, tylko 1, 2 i to byłoby F1, 2, bo pierwsze ciało działa na drugie, a to byłoby F2, 1, czy drugie ciało, czy to działa na pierwsze. To są różne możliwości oznaczenia. Można również jedną literką, czy jednym numerkiem oznaczyć, tak też, żeby tak też będzie. I teraz co nam mówi to równanie? No właśnie już powiedzieliśmy wcześniej, że te siły wzajemnego oddziaływania różnią się tylko zwrotem. To znaczy, że wektory są do siebie przeciwne, ale ich wartości są takie same, bo tylko zwrot różni te siły, ale wartość jest taka sama. Czyli jak opuścimy symbole wektorów, a bardzo często w zadaniach będziemy posługiwali się przede wszystkim wartościami sił, tam będą obliczenia liczbowe, to wartości tych dwóch sił są takie same. Czyli zapisaliśmy, że są to siły różniące się tylko zwrotem, czyli że wartość ich jest taka sama, ale uwaga, czy te dwie siły, skoro różnią się tylko zwrotem, czy one się równoważą? Jak ja takie pytanie zadaję na lekcji na pierwszy raz, no to bardzo często, jak wszyscy widzą, siły przeciwnie skierowane, mają ten sam kierunek, taką samą wartość, przeciwnie skierowane, no to powinny się równoważyć, ale nie, bo nie spełniają jednego warunku równowagi, bo jeszcze musiałyby działać na to samo ciało. Więc te siły FBA i FBA nie równoważą się, ponieważ nie są przyłożone do tego samego ciała. Także nie równoważą się. I bardzo istotne jest właśnie, jak będziecie rysowali te dwie siły akcji i reakcji, żeby nigdy te siły nie były przyłożone do tego samego ciała. A w przypadku właśnie jak jest jakiś klocek czy ciało na powierzchni płaskiej czy pochylonej, to bardzo często uczniowie nie zwracają uwagi, gdzie zaczynają daną siłę i bardzo często obie te siły działają na to samo ciało i co jest dużym błędem. No i właśnie już możemy rozpocząć analizę najprostszego przypadku z dynamiki, że mamy ciało spoczywające na poziomej płaskiej powierzchni. Ciało spoczywające na poziomej płaskiej powierzchni. Więc moim największym problemem jest rysowanie sił. Jak już siły narysuję, to reszta to jest czysta matematyka. Dla jednych trudniejsza, dla innych łatwiejsza, ale to już jest jakiś tam schemat działania, ale trzeba najpierw te siły narysować, dobrać ich względne długości, bo to zależy, znaczy względne długości mówią o wartościach tych sił, tak? Więc jeżeli na przykład ktoś narysuje, że jedną siłę, która powinna być dłuższa, krótszą od tej drugiej, no to i będą przeciwnie skierowane, to skutek działania takich dwóch sił będzie dokładnie przeciwny niż w rzeczywistości, także jest to bardzo istotne. I tu już musimy skorzystać, przypomnieć sobie pierwszą zasadę dynamiki. To nie jest lekcja, gdzie te zasady określam, tylko zajmuję się już takimi szczegółami dynamiki, ale przypomnę tą pierwszą zasadę dynamiki. Znaczy ona ogólnie może ją na wiele sposobów powiedzieć. Właściwie ta pierwsza zasada dynamiki mówi o tym, że ciało, jeżeli nie ma przyczyny jakiejś tam zewnętrznej, to chce utrzymać swój stan ruchu lub spoczynku. Jeżeli to ciało poruszało się, miało prędkość skierowaną w jakimś tam kierunku i żadna siła nie działa zewnętrzna lub siły zewnętrzne się równoważą, to ciało utrzymuje tą swoją prędkość, czy porusza się, czy wektor prędkości nie ulega zmianie, czyli jest to ruch
znaczy prostoliniowy, jednostajny prostoliniowy. A jeżeli to ciało spoczywało wcześniej i też żadna siła nie działa lub siły działające równoważą się wzajemnie, to ciało to stara się dalej spoczywać po prostu, tak? Czyli jeżeli, ta zasada działa w obie strony, czyli jeżeli na przykład wiemy, badamy siły działające na ciało i stwierdzimy, że nie działa żadna siła, albo wszystkie siły, które działają, się równoważą, to nawet nie patrząc na to ciało, wiemy, że albo to ciało spoczywa, albo porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. I odwrotnie jest. Jak nie znamy sił, ale obserwujemy ruch ciała i że widzimy, że jakieś ciało porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym lub spoczywa, to wiemy, że albo żadna siła na to ciało nie działa, lub siły działające się równoważą. Ale tu czegoś nie dodałem, bo znaczy tak się dzieje, jeżeli my obserwujemy zachowanie danego układu czy danych ciał w układzie inercjalnym. Ale praktycznie definicja układu inercjalnego to jest praktycznie bardzo podobna do definicji, do pierwszej zasady dynamiki. Znaczy, jak stwierdzić, że dany układ, w którym obserwujemy jakieś tam zjawiska, jest układem inercjalnym? No to kiedy on będzie? Jeżeli stwierdzimy, że na ciało nie działają żadne siły lub siły działające równoważą się wzajemnie i zobaczymy, że to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to wiemy, że ten układ, w którym to obserwujemy, jest układem inercjalnym. Więc praktycznie definicja układu inercjalnego to jest prawie że pierwsza zasada dynamiki. Pamiętajmy, że ta pierwsza zasada działa w obie strony i nie tylko w obie strony działa. Ona, jak ciało na przykład spoczywa, to tam różne siły działają, to ta równowaga, a już czy już siły działają, więc najwyżej jest jakaś równowaga działających sił, to dla każdego kierunku ta równowaga zachodzi. Więc jeżeli wszystkie siły się równoważą, to w każdym kierunku te siły się równoważą. Więc możemy osobno tą pierwszą zasadę dynamiki stosować dla dowolnego jednego kierunku. Tak? No i tak to zrobimy. Więc teraz mamy ciało spoczywające na płaskim, poziomym podłożu. Jest to płaskie poziomy podłoże i jakie siły działają. No to zawsze staramy się zaczynać rysować te siły, zaczynać od siły, która decyduje jak gdyby o zachowaniu całego układu, że od siły, od której inne siły zależą najczęściej. Więc tą siłą jest ciężar. Ciężar ciała, tak naprawdę ktoś powie, no siła grawitacji, ale okazuje się, że ten układ związany z powierzchnią Ziemi, Ziemia, która się obraca wokół własnej osi, porusza się wokół Słońca, a Słońce razem z Ziemią porusza się wokół centrum galaktyki, a centrum galaktyki wokół centrum grupy galaktyk i tak dalej, i tak dalej. Więc ten układ związany z powierzchnią Ziemi na pewno nie jest układem inercjalnym, ale jeżeli obserwujemy jakieś zjawiska, które nie trwają zbyt długo, czyli w czasie, kiedy Ziemia nie zdąży się obrócić o znaczący kąt, tam ileś sekund i tak dalej, to my zakładamy, że jest to układ inercjalny i stosujemy właśnie wtedy, jak jest układ inercjalny, to dopiero wtedy te wszystkie trzy zasady dynamiki są w tym układzie spełnione. Jest tak, jak ta pierwsza jest spełniona, to i druga i trzecia jest spełniona i stosujemy te zasady, ale później dopiero jak będziemy się uczyli o grawitacji, jak ktoś wejdzie na playlistę z grawitacji, znaczy będzie uczył się tego działu, no to tam wykazuje, że siła grawitacji i ciężar ciała na różnych szerokościach geograficznych różnią się, tylko na biegunach się nie różnią, ale w takich zadaniach na poziomie licealnym to pomija się ten fakt, ale zastępuje się znaczy siłę grawitacji w naszych równaniach ciężarem ciała. Właściwie ciężar ciała to gdybyśmy mieli na siłomierzu, byśmy zawiesili jakąś kulkę, to jest ta siła, którą wskaże siłomierz. Ona tak naprawdę jest bardzo bliska wartości siły grawitacji, ale minimalnie różni się kierunkiem od siły grawitacji na naszej szerokości geograficznej i kierunkiem i również minimalnie różni się wartością. Ale więc na poziomie liceum praktycznie ten ciężar ciała traktujemy prawie jak siłę grawitacji, tak? Ale rozumiem, że jest pewna mała różnica. No więc co? Działa na to ciało siła grawitacji, którą u nas zastąpił ciężar, no ale no właśnie ta siła grawitacji działa na
każdą cząstkę tego ciała, która posiada masę, bo siła grawitacji związana jest z oddziaływaniem na ciała, które posiadają masę. Chociaż to jest bardziej skomplikowany problem, ale na razie zatrzymajmy się na tym poziomie. Więc tak naprawdę mamy nie jedną siłę, tylko na każdą cząsteczkę tego ciała działa siła grawitacji i założymy, że dokładnie pionowo do dołu, gdyby Ziemia była idealną kulą i się nie obracała, to tak by było, ale się obraca, więc tak naprawdę jest minimalny, nawet kierunek nie jest w kierunku środka Ziemi idealnie, ale załóżmy, że działa pionowo do dołu w kierunku środka Ziemi, to właśnie my nie będziemy rysować tu milionów, miliardów czy bilionów, jeszcze więcej tych sił, które działają na kolejne cząstki, tylko sumujemy wszystkie te siły, zastąpimy te wszystkie siły w grawitacji, w przybliżeniu, działające na wszystkie cząstki tego ciała jedną siłą zwaną ciężarem i przyłożymy tą siłę do środka masy tego ciała. Załóżmy, że akurat to ciało środek masy ma w środku geometrycznym, więc to jest środek masy u nas i działa pionowo do dołu. No właśnie. I teraz zobaczmy, co się dzieje z tym ciałem. Jak jakieś ciało leży, położymy na powierzchni płaskiej, no to ono będzie względem Ziemi spoczywało. No to właśnie wracamy do pierwszej zasady dynamiki Newtona, czyli widzimy zachowanie ciała, czy spoczynek ciała, no to już wiemy, że jak założymy, że nasz układ jest układem inercjalnym, a zakładamy, że układ związany z Ziemią z przymrużeniem oka traktujemy jako układ inercjalny, to ciało spoczywa, czyli albo żadna siła na to ciało nie działa, lub siły działające równoważą się wzajemnie. Więc my już wiemy, że na pewno jedna siła działa, więc nawet nie wiedząc, skąd się ta inna siła pojawiła, to wiemy, że musi co najmniej jeszcze jedna siła się pojawić właśnie, która zrównoważy tą siłę. No więc musimy mieć taki sam kierunek, taką samą wartość, ale musi być przeciwnie skierowana. Więc też ze środka masy narysuje tą siłę, chociaż zaraz się zastanowimy, czy rzeczywiście ta siła może być przyłożona do tego miejsca. No i teraz takie dwie siły równoważyłyby się, no i więc to by wyjaśniało zachowanie tego ciała, bo ciało spoczywa, więc pierwsza zasada dynamiki mówi, że siły działające się równoważą, jeżeli w ogóle, chyba że żadna siła nie działa, już jedna widzieliśmy, że działa. No właśnie, a teraz pomyślmy, właśnie to jest kolejny problem dla młodzieży, że czasami nie zadają sobie pytania o charakter tych działających sił i o to, co jest źródłem danej siły. Więc co może być, kiedy występują siły? No, my znamy dwa rodzaje sił. Siły działające przy bezpośrednim kontakcie ciał i siły działające na odległość. No to tu tą siłą działającą na odległość, chociaż tak naprawdę to nie jest prawda, ale na poziomie pierwszej klasy, a nawet liceum się przyjmuje, że działa siła grawitacji, o której później się mówi, jak mówi się o teorii względności, to Einsteina, to okazuje się, że w ogóle zjawisko grawitacji opisuje się bez pojęcia siły, że to zjawisko polega na tak zwanym zakrzywieniu przestrzeni. To też jest źle rozumiane. To jest tylko stwierdzenie, że przestrzeń jest zakrzywiona, to jest tylko stwierdzenie, że ta przestrzeń blisko ciał obdarzonych masą, że ma inne własności niż ta przestrzeń, gdzie tam ciał obdarzonych masą, znaczy te ciała, które mają cechę zwaną masą, są albo bardzo daleko, albo ich w ogóle nie ma. Więc, no ale załóżmy, że ta siła grawitacji jest tą siłą działającą na odległość, ale właśnie nawet Newton właśnie, bo on ten wzór na prawo powszechnego ciążenia stworzył czy wymyślił, że tak naprawdę czym było to prawo powszechnego ciążenia? Newton stwierdził, że tu na Ziemi wszystkie ciała stosują się praktycznie do tych jego trzech odkrytych zasad, pierwszej, drugiej, trzeciej, ale okazało się, że spadające ciała, księżyc, słońce, gwiazdy wydają się nie stosować, ale skoro tak wiele ciał i tak dokładnie stosowało się do jego zasad, więc on stwierdził, że również tamte ciała, że podejrzewa, że one też się stosują, tylko że on nie ma jeszcze wiedzy o tych siłach, które działają na te ciała i tą siłą właśnie wymyślił pojęcie siły grawitacji, czy siły powszechnego ciążenia i po prostu ta siła miała
miała za cel tylko jeden, żeby jego zasady były spełnione przez wszystkie ciała w tym naszym świecie, więc wymyślił, jaka jeszcze inna siła powinna działać na Słońce, na Ziemię, na Księżyc, gwiazdy, żeby jego zasady były spełnione w całym wszechświecie. Ale do końca życia miał i podejrzewał, że źródłem tej siły, która działa na Księżyc, która utrzymuje Księżyc w ruchu wokół Ziemi, że źródłem jest Ziemia, ale do końca życia uważał, że jest jakiś tu błąd w jego rozumowaniu, bo jak jedno ciało, które jest bardzo daleko od drugiego ciała, działać siłą na tamto ciało, nie mając z nim żadnego kontaktu. Tak samo jak Słońce może działać na Ziemi czy na Księżyc. I dopiero Einstein właśnie wykazał, że to nie jest żadna siła, że po prostu te ciała obdarzone masą wokół siebie zmieniają cechy przestrzeni i my charakteryzujemy tą zmianę, mówiąc, że to jest zakrzywienie przestrzeni, ale to jest tylko inny sposób stwierdzenia, że ta przestrzeń ma po prostu inne cechy i charakteryzujemy właśnie poprzez tak zwaną krzywiznę przestrzeni. No ale to nie jest tematem dzisiejszej lekcji. Więc jak szukamy sił, to szukamy sił najpierw działających na odległość, tu w tym przykładzie, w pierwszej, przy dynamice, opisu dynamiki w szkole średniej, to tymi siłami działającymi na odległość to jest właśnie siła grawitacji, o której teraz powiedzieliśmy, no siła elektryczna, siła magnetyczna. Właśnie te trzy siły mamy. No to jest akurat siła grawitacji. No to więc dość szybko możemy tą siłę znaleźć, a wszystkie pozostałe siły, które tu narysujemy, poza tymi siłami działającymi na odległość, to są siły występujące przy bezpośrednim kontakcie ciał. Więc jeżeli jakaś pojawiła się siła, siła reakcji, FR oznaczamy, ale ja czasami też inaczej oznaczam, przed siła jaką podłoża, P działa na klocek, czyli FPK na przykład często oznaczam, że piszę pierwszą literkę, co działa, czy podłoże P, a druga literka to jest na klocek, czyli FPK, ale może różnie oznaczać, ale bardzo często jest to siła reakcji, tak oznaczona. Więc ta siła działa do góry. I teraz, skoro nie jest to już siła, która działa na odległość, to musi to być siła, której źródłem jest jakieś inne ciało, które jest w bezpośrednim kontakcie z tym naszym ciałem. No jedyne ciało, z którym się kontaktuje nasze ciało, to jest to podłoże, więc to musi być siła, jaką to podłoże działa na to ciało. No ale to podłoże nie ma kontaktu ze środkiem masy. Więc tak naprawdę ta siła powinna być przyłożona do tego ciała w miejscu, w którym to podłoże dotyka do tego ciała, czyli właściwie ta siła stąd powinna być przyłożona. I tak często się rysuje, ale dla wygody własnej, rozwiązując problem fizyczny czy pośrednio matematyczny, my możemy sobie przesuwać niektóre wektory sił pod warunkiem, że ta siła przyłożona w innym miejscu niż w rzeczywistym, że jej skutek działania będzie taki sam. Okazuje się, że gdyby zamiast tych sił reakcji przyłożonych do tego ciała w miejscu kontaktu z podłożem, sumować te wszystkie siły reakcji i przyłożyć je do środka masy, to skutek takiej jednej siły przyłożonej do środka masy byłby taki sam, jak tych wszystkich sił reakcji działających na poszczególne, od spodu na te nasze ciało, ze strony tego podłoża. Dlatego mogliśmy przesunąć te początki tych sił do środka masy, bo siła FR, która jest sumą wektorową tych wszystkich sił, które działają na to ciało od spodu, ze strony tego podłoża, że skutek jej działania jest taki sam. I właśnie wtedy możemy przesuwać dane wektory, wektory sił, jeżeli skutek działania tej siły przyłożonej w innym miejscu jest taki sam jak w tych rzeczywistych miejscach. To jest podstawowa zasada. No i teraz zobaczmy. Więc już wiemy, że źródłem tej siły jest podłoże. To jest siła, jaką podłoże działa na ten klocek, czy niech to będzie klocek. No tak, i teraz znamy trzecią zasadę dynamiki. Czyli wiemy, że jak jest jedno ciało działa na drugie, to drugie działa
To pierwsze, czyli jest akcja i reakcja. Czyli skoro podłoże działa taką siłą na ten klocek, to ten klocek działa siłą na podłoże, różniącą się tylko zwrotem, więc teraz zaczynamy wektor z podłoża, zaraz powiem dlaczego stąd, a nie stąd. I ten wektor musi być równoległy do tego, widzimy, długość musi być taka sama i tylko zwrot przeciwny. I to jest siła nacisku, to jest siła, jaką klocek działa na podłoże, czyli powiemy, że jaką ten klocek naciska na podłoże. No i teraz co my wiemy najpierw o tych siłach Q i Fr? No, te siły muszą się równoważyć, czy są do siebie przeciwne, czy wektory są do siebie przeciwne, ale różnią się, co to znaczy? Różnią się tylko zwrotem, to już mówiliśmy to wcześniej. Różnią się zwrotem, czyli ich wartości są takie same. Jak opuścimy wektory, to wartości są takie same. Czyli wartość ciężaru i tej siły reakcji jest taka sama. I to wynika z pierwszej zasady dynamiki, no bo muszą się równoważyć, skoro ciało to spoczywa. Teraz z trzeciej zasady dynamiki wiemy, że jak działa ta siła Fr, to musi działać siła Fn, siła nacisku. Te siły też różnią się tylko zwrotem, ale się nie równoważą, bo jedna jest przyłożona do klocka, a druga do podłoża. Więc różnią się tylko zwrotem, tylko minus tu jest, ale wartości są oczywiście równe. No i teraz, skoro ta siła jest przeciwna do tej, że różni się tylko zwrotem, a ta siła jest przeciwna do tej, to te siły są takie same. Mają taki sam kierunek, taką samą wartość i taki sam zwrot. Czyli siła nacisku i ciężar, zresztą widzimy, że te siły są takie same. No logiczne rozumowanie. Więc z tych dwóch wynika, że siła nacisku jest równa ciężarowi, a co również wartość siły nacisku jest równa ciężarowi, a ciężar to jest inaczej masa ciała razy wartość przyspieszenia ziemskiego. Dlatego i teraz jak będziemy później analizowali ruch starciem, a siła tarcia będzie proporcjonalna do siły nacisku, no to właśnie bardzo istotne jest, żeby wiedzieć, że jak ciało jest na płaskiej powierzchni, tam jeszcze gdyby się poruszało, jeszcze bo na razie nie ma tej siły tarcia, bo nie ma próby ruchu wzdłuż powierzchni, to siła tarcia będzie proporcjonalna do siły nacisku, która jest równa ciężarowi, a ciężar jest mg, czyli siła nacisku w przypadku ciała czy spoczywającego na powierzchni płaskiej, poziomej płaskiej, czy poruszającego się ruchem jednostajnym prostoliniowym wzdłuż poziomej płaskiej powierzchni jest równa ciężarowi. No i muszę przygotować kolejną część, no więc chwila przerwy. No teraz przechodzimy do coraz trudniejszych przykładów. W tym punkcie poprzednim mieliśmy jakiś tam klocek czy ciało spoczywające na płaskiej, poziomej powierzchni, a teraz mamy to samo ciało, ale nadaliśmy temu ciału prędkość w kierunku, w prawą stronę, tak jakby stało do tablicy. Co tu się zmieni z siłami? Czy tu pojawiła się jakaś nowa siła? Znaczy, jeżeli założymy, że między podłożem a między tym ciałem nie ma tarcia, no to żadnej nowej siły tu nie przybyło. W takim razie nadal byśmy rysowali ciężar, ponieważ w tym kierunku ciało się nie porusza. W ogóle ciało się porusza ruchem jednostajnym, prostoliniowym. I ponieważ w tym kierunku siły się równoważą, nie ma żadnej siły działającej w kierunku poziomym, więc wypadkowa siła działająca na to ciało jest równa 0. No i tak jak wcześniej, skoro ciężar jest równoważony przez tą siłę reakcji podłoża, to jak podłoże działa siłą Fr na to nasze ciało, to ciało działa na podłoże siłą Fm. I ja w tym poprzednim punkcie miałem powiedzieć, a zapomniałem, dlaczego tą siłę Fn rysujemy, ten początek ja narysowałem w tym miejscu, a nie w miejscu, w którym rzeczywiście ta siła działa. Jeszcze raz, to jest siła, jaką ten klocek naciska na podłoże. No to oczywiście on naciska na podłoże w miejscu kontaktu tych dwóch ciał, tak? Czyli ta siła powinna działać na podłoże, ale w tym miejscu, dokładnie mówiąc, w każdym miejscu, w którym ten klocek kontaktuje się z podłożem. Ale wtedy jakbym narysował tu z tej linii tą siłę, tak samo tą siłę musiał narysować z tej linii,
ale działającą na to ciało bym nie widział, na które ciało działa ta siła. Dlatego zwykle się minimalnie przesuwa ten punkt przyłożenia tej siły nacisku, żeby było jasne, na co ta siła działa. Bo jak patrzymy na ten wektor, to pierwsze pytamy się, na co ona działa. Więc jeżeli ktoś sprawdza, na co działa, to szuka początku tego wektora. Tu jest początek i patrzy, w jakim ciele początek jest. No ten początek jest w podłożu, czy ta siła działa na podłoże. Początek siły FR jest w tym naszym klocku, czy tym ciele, więc ta siła działa na to ciało. Więc czasami robi się inaczej, żeby rzeczywiście pokazać, w którym miejscu te siły działają, to robi się tu przerwę między podłożem a tym klockiem i wtedy można rysować tą siłę rzeczywiście z tego miejsca, a tu była potem przerwa i potem z tego miejsca wyżej, gdzie zaczyna się ten klocek, tą siłę FR. No ale to rzadziej jest spotykany sposób zobrazowania tej sytuacji. No i jeszcze dochodzi tu prędkość, znaczy to ciało się porusza w tamtą stronę, ale pamiętajcie, prędkość jest też wielkością wektorową i też podobnie się dodaje prędkości jak siły, ale to nie jest siła. Więc żadna nowa siła nie przybyła. W takim razie, ponieważ tylko te dwie siły działały na nasze ciało, te siły, suma tych dwóch sił to daje 0, czyli wypadkowa siła działająca na to ciało jest równa 0, czyli nie działają siły, ale siły równoważące się. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki to ciało będzie albo spoczywało, albo poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Ponieważ wcześniej się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym, będzie dalej kontynuowało ten ruch. I oczywiście mógłbym powtórzyć szybciutko te wszystkie związki między siłami, więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki te siły się równoważą, więc te wektory tych dwóch sił są do siebie przeciwne, ich wartości są oczywiście równe. Potem siła reakcji podłoża i siła Fn zgodnie z trzecią zasadą dynamiki też różnią się tylko zwrotem, więc to zapisujemy w ten sposób, że piszemy, że te siły są przeciwne do siebie, ten minus mówi, znaczy, że wszystkie cechy mają takie same, kierunek, wartość, tylko zwrot mają przeciwny, ale pamiętajmy, że te dwie siły Fr i Fn nie równoważą się, ponieważ działają na różne ciała, tak? A ich wartości są oczywiście równe, bo jak siły przeciwne różnią się tylko zwrotem, ale wartości mają takie same, więc wartości takie same. No i oczywiście, skoro Q jest równe co do wartości Fr i Fr jest równe co do wartości Fn, no to Fn jest równe Q co do wartości, to się równa Mg, a nawet widzimy, że to Q i Fn, nawet wektory są identyczne, także nie tylko wartości są tych sił równe, również te wektory są sobie równe. No i ciężar to jest m razy g. To akurat nie było nam potrzebne, ta wartość siły nacisku, ale już w kolejnym punkcie to będzie potrzebne. No i teraz przechodzimy do punktu kolejnego, kolejny stopień trudności. Nadal jest ten sam nasz klocek, nadal się porusza, nadajemy mu prędkość w tym kierunku, wektor prędkości o tym mówi, ale przyjmijmy, że między tym klockiem i podłożem występuje siła tarcia. Siła tarcia, właśnie jak ona jest skierowana? Siła tarcia zawsze, właśnie rozróżniamy tarcie statyczne i kinetyczne. No tu mówimy o tarciu kinetycznym, znaczy wtedy mówimy o tarciu kinetycznym, gdy powierzchnie trące przesuwają się względem siebie. No to widać, że ten klocek, powierzchnia, ta dolna klocka przesuwa się względem podłoża. Mamy tarcie kinetyczne i tarcie kinetyczne jest wprost proporcjonalne do siły nacisku. Tym współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik tarcia, tak? Więc co tu się zmienia? No, w kierunku pionowym to ciało się w kierunku pionowym nie porusza, dlatego te siły się równoważą, ale pojawiła się kolejna siła. Już ta siła przez żadną inną siłę nie jest równoważona, bo tu w tym przypadku nie ciągniemy tego ciała w tym stronę, albo nie pchamy w tę stronę, bo po prostu wcześniej nadaliśmy prędkość w tym kierunku i bezwładnie to ciało się porusza, ale oczywiście coraz wolniej, ponieważ ta siła tarcia będzie
ruch tego ciała hamowała. No to w takim razie już wypadkowa siła nie jest równa 0, czyli wszystkie siły działające na to ciało się nie równoważą, więc występuje siła wypadkowa, ta niezrównoważona. No to musimy ją znaleźć. Czym jest ta siła wypadkowa? To jest, tak jak już wcześniej mówiliśmy, to jest suma wektorowa wszystkich sił rzeczywiście działających na to ciało. Więc sumujemy, ale sumujemy wektorowo, tak? Więc, jaki jest sens? To jest matematyczny sposób określania znajdowania siły wypadkowej. A czym ona jest, jeżeli chodzi o fizykę? Znaczy, jaki jest sens fizyczny siły wypadkowej? Jest to siła, której skutek działania jest taki sam, jak wszystkich rzeczywiście działających na ciało sił. Działają tylko 3 siły na to ciało. Q, Fr i T. Fn, ta siła nie działa na nasze ciało, działa na podłoże, dlatego jak sumujemy wszystkie siły działające na nasze ciało, żeby tą siłę wypadkową znaleźć, wektorowo oczywiście, ten wektor tej siły, to sumujemy siłę Q, siłę Fr i T. I dobrze jest sumować w takiej kolejności, wiedząc, że siła Q i Fr, że te siły się równoważą, bo w tym kierunku nadal stosujemy pierwszą zasadę dynamiki, w tym kierunku nie działa żadna siła, więc siły w tym kierunku w tym kierunku siły działające to ciało się w tym kierunku nie porusza, więc siły działające w tym kierunku się równoważą lub żadna siła nie działa w tym kierunku, ale widzimy, że już działają. Więc w takim razie te dwie siły obok siebie dobrze jest zapisać. Może na początku, a może na końcu. Ja na początku napisałem, czy to jest Q plus Fr i jeszcze plus ta trzecia siła T. No to ponieważ te siły się równoważą, to suma tych wektorów daje nam 0. Została nam tylko siła tarcia kinetycznego w tym przypadku, ale zwykle już się tego nie pisze. Więc siła wypadkowa jest równa sile tarcia kinetycznego. No tak, więc skoro wektor siły wypadkowej jest równy wektorowi siły tarcia, to wartość tego wektora Fw jest równa wartości siły tarcia. A siła tarcia kinetycznego to jest współczynnik tarcia, czasami się pisze F małe, albo takie uzogonki, jak mikro, jak skrót do mikro. 10 do minus 6 inaczej mówiąc. Więc to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku, a wiemy, że siła nacisku co do wartości jest równa ciężarowi, czy to jest mi razy Q, a Q to jest inaczej M razy G. Czy mamy wartość siły wypadkowej, F to jest Rw, może to niewyraźnie już zmazałem częściowo. Fw równa się współczynnik tarcia mi razy m, masa tego ciała razy przyspieszenie ziemskie. No i tu już właśnie musimy przejść na kolejne zasady dynamiki, do drugiej zasady dynamiki. Ona mówi nam o tym, jaki związek jest między wypadkową siłą a wektorem oczywiście, między wektorem siły wypadkowej i wektorem przyspieszenia. Ta nazwa wektor przyspieszenia, szczególnie to słowo przyspieszenie, jest bardzo myląca. Ona, zresztą za chwileczkę o tym powiem, ale na razie zapiszmy w formie matematycznej tą drugą zasadą dynamiki, czyli wektor przyspieszenia równa się sile wypadkowej, właśnie wektor siły wypadkowej podzielony przez masę ciała. Co z tego równania wiemy? Wiemy, że jak podzielimy, masa jest to liczba z jednostką, czyli wielkość skalarna, więc jak podzielimy wektor siły wypadkowej przez liczbę dodatnią, pomijając już tam jednostki, to nadal uzyskujemy wektor o takim samym kierunku, takim samym zwrocie, o innej tylko wartości. Więc po prawej stronie mamy wektor, który jest tak samo skierowany jak siła wypadkowa. Bo czy pomnożymy wektor przez liczbę dodatną, na przykład będzie 2 razy a to jest wektor, no to jest wektor o takim samym kierunku, takim samym zwrocie jak wektor a, ale 2 razy dłuższy. Jak zrobimy wektor a przez 3, to jest wektor tak samo skierowany, który ma taki sam kierunek, ma taki sam zwrot, tylko ma wartość 3 razy krótszą, tak? Czyli mniejszą. Więc po prawej stronie, po waszej prawej stronie uzyskujemy wektor tak samo skierowany i równoległy, czyli mający taki sam kierunek i taki sam zwrot jak wektor siły wypadkowej. Czy widzimy, że wasza prawa strona jest równa tej lewej stronie, czy wektor przyspieszenia i wektor siły wypadkowej, te wektory mają taki sam kierunek i taki sam zwrot.
Czyli i to działa w obu kierunkach. Czyli na przykład jeżeli znamy kierunek i zwrot siły wypadkowej, to stąd możemy, od razu wiemy, jak jest skierowany wektor przyspieszenia. Ale to działa również odwrotnie. Jak z rodzaju ruchu, obserwując, czyli jeszcze raz, tu, żeby zdać tą siłę wypadkową, to musimy analizować siły działające. Nawet nie wiedząc jak ciało się porusza, z góry wiemy, że wektor przyspieszenia będzie skierowany tak samo jak siła wypadkowa. Ale to działa w drugą stronę, jeżeli znamy wektor przyspieszenia, a jego wszystkie cechy, a szczególnie kierunek i zwrot. A skąd możemy znać? Z obserwacji ruchu. Wektor przyspieszenia zależy od tego, czy wektor prędkości się zmienia, jakakolwiek jego cecha. Więc obserwując, jak zmienia się wektor prędkości, możemy określić, jaki jest skierowany wektor przyspieszenia i wtedy możemy iść teraz, znając już kierunek i zwrot wektora przyspieszenia, wiemy, że dokładnie tak samo skierowana jest siła wypadkowa. I czasami korzystamy z tego kierunku analizy lub z drugiego. No w takim razie, gdybyśmy wartość wektora przyspieszenia szukali, no to opuszczamy symbol wektora, no to wartość lewej strony równa się wartości prawej strony. Wystarczy zamiast wektora siły wypadkowej wstawić po prostu jego wartość, więc to jest FW już. I otrzymujemy, że wartość przyspieszenia to jest wartość wektora przyspieszenia, to jest wartość siły wypadkowej przez masę. Wstawiamy siła wypadkowa, to obliczyliśmy w tym przypadku, to jest mi razy mg, wstawiliśmy, dzielimy przez masę, masa się skraca i na końcu otrzymujemy, że to jest współczynnik tarcia razy przyspieszenie ziemskie. No właśnie, a teraz z tym przyspieszeniem. Powiedziałem, że bardzo myląca jest nazwa tego wektora A. Ja czasami tak żartuję, że jak tam lekcje swoje prowadzę w szkole, że czasami, no już w tym roku wielokrotnie już użyłem tego sformułowania, że może lepiej byłoby, żeby ten wektor A nazywał się wektorem abracadabry na przykład, tak? Też byłoby to na A, tak? Dlaczego? Ponieważ jak nazwano ten wektor wektorem przyspieszenia, no to oczywiście słowo przyspieszenie kojarzy nam się z przyspieszaniem, ze zwiększaniem wartości prędkości. A potem przechodzimy do ruchu na przykład jednostajnego po okręgu, no właśnie słowo ruch jednostajny po okręgu, czyli wartość prędkości, ciało porusza się ruchem po okręgu i wartość prędkości nie ulega zmianie. I w tym ruchu my określamy wektor przyspieszenia, jego zarówno kierunek, zwrot i wartość. Jego kierunek jest prostopadły do prędkości, czy prostopadły do okręgu i skierowany do środka okręgu. I teraz uczeń się zastanawia, jakie bzdury opowiada na tej fizyce. Mówią, że jakiś wektor przyspieszenia w ruchu, który nazywa się jednostajny, jest skierowany do środka okręgu. To wydaje się nielogiczne, więc po prostu ta nazwa wektor przyspieszenia, ona pomaga jedynie przy ruchu prostoliniowym przyspieszonym. Wtedy rzeczywiście ten wektor mówi nam o tym, że ciało przyspiesza. Jeżeli w tym ruchu prostoliniowym przyspieszonym występuje przyspieszenie, to ten wektor nam mówi o tym, jak to ciało przyspiesza wzdłuż tego toru prostoliniowego. Natomiast w każdym ruchu krzywoliniowym to o czymś innym nauczymy. Dokładnie o czym nauczyć. Przypomnijmy definicję wektora przyspieszenia. Wektor przyspieszenia to jest wektor zmiany prędkości przez czas. Co to jest wektor zmiany prędkości? To jest różnica między wektorem prędkości końcowej i początkowej. I teraz, kiedy będzie występowało to? Kiedy to A nie jest równe 0? Nie jest równe 0, gdy VK nie jest równa VP. Kiedy dwa wektory nie są równe? Wystarczy, że jedna cecha wektora, wartość, albo kierunek, albo zwrot się zmieni, będzie inny, to już te wektory nie są takie same. Te wektory byłyby takie same, gdyby miały taki sam kierunek, taki sam zwrot i taką samą wartość. Znaczy mogą być do siebie równoległe, ale muszą leżeć na prostych równoległych do siebie, albo na tej samej prostej, muszą mieć takie same zwroty, takie same wartości, to tylko wtedy ta różnica będzie równa 0. A w ruchu krzywoliniowym kierunek jest cały czas się zmienia, więc te wektory nie będą takie same, więc ta różnica, różnica tych wektorów będzie jakimś innym wektorem, właśnie wektorem zmiany prędkości. I nie dziwmy się, że jak dwa wektory dodajemy czy odejmujemy, no to też dodawanie już było tam na samym początku lekcji. Widzieliście, że ten wektor, który jest sumą dwóch,
a dodać, a odjąć wektor to jest dodać wektor przeciwny, więc to jest w sumie inny rodzaj dodawania wektorów. Więc jeżeli jakakolwiek cecha się zmieni tych wektorów, to już nie będą takie same wektory i powstanie wektor ten wypadkowy, może mieć kierunek całkowicie różny od wektora tego pierwszego i drugiego. I tak zwykle jest. Także myląca nazwa, więc proszę wyrzucić sobie z głowy to pojęcie wektora przyspieszenia jako wielkości mówiącej o przyspieszaniu. Po prostu ten wektor mówi o szybkości zmiany wektora prędkości. I tylko w tym jednym ruchu prostoliniowym przyspieszonym rzeczywiście mówi coś o przyspieszeniu. W każdym innym mówi po prostu o tym, jak szybko zmienia się wektor prędkości. Wystarczy, że jedna cecha wektora prędkości ulega zmianie, to występuje już przyspieszenie. I to oczywiście to jeszcze to to wyrażenie byłoby tym przyspieszeniem, gdyby ten czas był bardzo krótki. Tak naprawdę takie wyrażenia delta V przez delta T, że zmiana czegoś przez zmianę czy na przykład czasu, od którego ta wielkość zależy, tak naprawdę to jest znaczy użycie definicji pochodnej, która bywa czasami wchodzi do liceów, czasami jest wyrzucana z liceów, teraz tam trudno powiedzieć, jak to jest. I ponieważ dużo wcześniej niż ta pochodna w ogóle, nawet jak była wprowadzana, dużo wcześniej niż ona bywała wprowadzana, fizycy musieli mówić o przyspieszeniu, więc my musieliśmy udawać, to pojęcie wprowadzić, znaczy tą pochodną w sposób ukryty, jak gdyby, także, bo czym jest ta pochodna? To jest stosunek zmian dwóch wielkości, z których jedna zależy od drugiej, dla bardzo małych zmian po prostu. To jest, i matematyka sobie z tym radzi. No i więc co musimy wiedzieć? Właśnie, ponieważ tu powiedziałem, że jeśli chodzi o tą drugą zasadę dynamiki, można rozumowanie prowadzić od znajomości A do znajomości EW albo w drugą stronę, to właśnie jak sobie poradzić, jeżeli znamy wektor przyspieszenia, albo jak rozpoznać, jak on jest skierowany. Więc w przypadku akurat ruchu prostoliniowego jest to dość proste. Znaczy ja całą lekcję o to zrobiłem, więc to jest taki skrót, więc już nie będę wracał, ale ktoś chce może wejść kliknąć na nazwę kanału, potem na playlistę dynamika i tam będzie o wektorze przyspieszenia, o wektorze zmiany prędkości, tam to wszystko jest, a tu go podsumuję, że jeżeli mamy ruch prostoliniowy przyspieszony, to wektor przyspieszenia jest zgodny z wektorem prędkości, właśnie w ruchu prostoliniowym przyspieszonym, a w ruchu prostoliniowym opóźnionym wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości. Czyli jak widzimy, że ciało porusza się prostoliniowo i przyspiesza, to wektor A jest skierowany tak samo jak wektor prędkości. Jeżeli widzimy, że ciało się porusza też prostoliniowo, ale zwalnia, to wektor przyspieszenia jest przeciwny do wektora prędkości. Więc w ten sposób, ale czasami jest dość oczywiste, czy ciało przyspiesza, czy zwalnia i wtedy znając już kierunek i zwrot wektora przyspieszenia, znamy jednocześnie kierunek i zwrot siły wypadkowej. Jeżeli na przykład tą siłę wypadkową tworzą dwie siły o tym samym kierunku, ale przeciwnie skierowane, to musimy narysować je tak, żeby przeważyła ta siła, która jest zgodna z wektorem przyspieszenia. Bo suma tych dwóch sił musi dać wektor siły wypadkowej, który musi być zgodny z wektorem przyspieszenia. No to oczywiście teraz przejdziemy do dalszych komplikacji, czyli pierwsze, mieliśmy tam jeszcze na poprzednim punkcie, że ciało spoczywające na płaskiej poziomej powierzchni, potem drugi stopień to jest to, że to ciało nadaliśmy mu prędkość w jakimś kierunku równoległym do powierzchni. I wtedy te same siły działają, tu żadna siła nowa się nie pojawia, jeżeli siły tarcia nie ma, więc te same związki są między tymi wektorami jak w punkcie poprzednim. I kolejny szczebel, że pojawia się siła tarcia, że nie ma tej siły rozpędzającej nadal, ale pojawia się siła tarcia, która przeszkadza w ruchu, czyli no właśnie tu obliczyliśmy to przyspieszenie, jest mi razy g, ale w którą stronę tu jest skierowany wektor przyspieszenia? Jest skierowany zgodnie z wektorem siły wypadkowej. Tak jak mówię, że wektor przyspieszenia jest zgodny z siłą wypadkową, w którą stronę czemu jest równa siła wypadkowa? Jest równa sile tarcia. Siła tarcia jest skierowana w tamtą stronę, więc wektor przyspieszenia również będzie skierowany w tamtą stronę. Wektor A.
Wektor przyspieszenia jest zgodny z siłą wypadkową, którą w tym przypadku okazała się siła tarcia. No to kolejny szczebel trudności to będzie ruch na razie bez tarcia, to jakby ten przypadek, ruch bez tarcia, ale z siłą rozpędzającą. Załóżmy teraz, że tu jakaś siła działa na to ciało, która jest zgodna z prędkością. Czy początkowo powiedzmy ciało spoczywa i zaczęła działać siła na to ciało zgodnie z prędkością, no i wtedy też szukamy, oczywiście wartość prędkości, ciało nadal będzie poruszało się prostoliniowo, ale wartość prędkości będzie się zwiększała wtedy i obliczymy właśnie wartość przyspieszenia w tym przypadku. No muszę oczywiście jak przygotować. No i widzimy, że nie wszystko zmazywałem. Pozostały te dwa rysunki, ale na tym pierwszym rysunku pojawiła się siła F niezrównoważona, a na drugim rysunku też siła F, która pomimo siły tarcia rozpędza to nasze ciało. Dodałem również wartości liczbowe. Przyjmijmy masę ciała jako 20 kg. To dotyczy obu rysunków. Ta siła F, zarówno tu jak i tu, niech ma wartość 100 N i dla uproszczenia sobie rachunków przyjmiemy przybliżoną wartość przyspieszenia ziemskiego 10 metrów na sekundę do kwadratu. I jeszcze w tym zadaniu następnym, gdzie siła tarcia występuje, dodamy współczynnik tarcia, jego wartość niech będzie równa 0,2, bo to jest liczba po prostu. No i teraz co tu się zmieniło? Nie ma siły tarcia i teraz załóżmy, że początkowo ciało spoczywało i podziałała ta siła, więc nic dziwnego, że ta siła nie ma siły tarcia, więc nie będzie zrównoważona, bo te dwie siły się zrównoważą, ale w tym kierunku tylko będzie działała siłą F, więc nie będzie to siła zrównoważona przez jakąkolwiek inną siłę, więc to ciało zacznie poruszać się i to coraz szybciej w tym kierunku, więc nawet my z góry wiemy, że w tym przypadku to ciało będzie przyspieszało, zanim jeszcze określimy siłę wypadkową. Czyli wektor przyspieszenia to będzie ruch prostoliniowy przyspieszony, jak tam pisaliśmy wcześniej to w tym miejscu, że w ruchu prostoliniowym przyspieszonym wektor przyspieszenia jest zgodny z wektorem prędkości. Jednocześnie jest zgodny z siłą wypadkową, którą w tym przypadku będzie siła F. Zaraz to wykażemy. I oczywiście działa siła nacisku, ale ona nie działa na nasze ciało. Ona jest potrzebna w obliczeniach przy sile tarcia, tak? Ale rysować ją trzeba. Więc szukamy wektora siły wypadkowej, sumujemy wektorowo wszystkie siły, które działają na nasze ciało, czyli siłę F, siłę Fr i siłę Q, oczywiście nie wektor V, bo wektor V, wektor prędkości V nie jest siłą. Więc dodajemy w dowolnej kolejności, ale najlepiej mieć obok siebie te siły Fr i Q, bo one się równoważą, więc suma ich, są to wektory przeciwne do siebie, więc suma tych wektorów daje 0. Więc mamy wektor F plus Q plus Fr, te dwie siły się równoważą, dają w sumie 0, zostaje siła F, czyli siłą wypadkową, tak jak mówiliśmy, jest siła F. A wartość tej siły jest równa wartości siły F, czy wartość siły wypadkowej to jest wartość siły F. No to w takim razie możemy obliczyć wartość wektora przyspieszenia. I jeszcze wspomnę o tym wektorze przyspieszenia jeszcze raz. Bardzo często też na poziomie licealnym nie tylko używane jest to słowo przyspieszenie i opóźnienie. Tu na razie ode mnie nie usłyszeliście ani razu słowa opóźnienie. To A u nas jest wartością wektora przyspieszenia i zawsze jest dodatnie, bo wartość wektora nie może być ujemna. Pojawia się takie pojęcie opóźnienia, strasznie mylące, oczywiście można je używać, bo jest używane, strasznie mylące jest zamęt. No, gdyby używano pojęcia współrzędna wektora przyspieszenia, to wtedy ta współrzędna mogłaby być dodatnia, jak wektor jest zgodny z jakąś tam osią lub ujemna, jak jest przeciwny do osi, no to wtedy jako używanie tego pojęcia opóźnienia jakieś byłoby sensowne. A tak to wprowadza duży zamęt na udziale. Więc jeszcze raz, u nas to A jest zawsze dodatnie, bo jest wartością wektora przyspieszenia. Długość wektora, czy wartość wektora zawsze jest dodatnia. A ten wektor może być albo zgodny z prędkością, albo przeciwny do prędkości. Tak? Jak jest zgodny z prędkością, to znaczy, że jest ruch prostoliniowy, to ciało przyspiesza, a jak jest ten wektor przeciwny do prędkości,
do wektora prędkości, jak było tu w tym punkcie wcześniej, przy sile tarcia, gdyby ona działała tylko w kierunku poziomym, no to wtedy mamy do czynienia z ruchem opóźnionym. A jak jest stała siła, stałe przyspieszenie, stała wartość wektora przyspieszenia, który jest przeciwny do wektora prędkości, to ruch jednostajnie opóźniony. Więc u nas jest to wartość wektora przyspieszenia i to ten wektor może być skierowany zgodnie z prędkością lub przeciwnie w ruchu prostoliniowym. No i obliczmy w takim razie wartość wektora przyspieszenia. To jest wartość siły wypadkowej przez masę, a siła wypadkowa co do wartości jest równa tej sile F, więc to jest F przez M, stawiamy F to jest 100 newtonów, masa 20 kg, łatwo się podzielić, to jest 5 newtonów przez kilogram i tu o jednostkach. Jednostki, związek między jednostkami, między newtonem, kilogramem, metrem i sekundą daje nam po prostu ta druga zasada dynamiki. Jak przekształcimy ten wzór A równa się FW przez M, to do formy F równa się M razy A, to po prostu jednostka lewej strony, czyli newton, to jest jednostka prawej. Jednostka masy to jest kilogram, jednostka przyspieszenia to jest metr na sekundę do kwadratu, czyli newton to jest kilogram na metr na sekundę do kwadratu i tu zamiast newtona wstawiliśmy właśnie to wyrażenie. Kilogram się skraca, wychodzi nam 5 metrów na sekundę do kwadratu. No i teraz komplikacja tego kolejnego punktu. Pojawia się siła tarcia. No przepraszam, akurat lekko chory jestem. Więc mamy siłę tarcia dodatkowo, czyli przepraszam, siła tarcia była, a teraz załóżmy, że początkowo to ciało spoczywało i na to ciało podziałała siła F. Na tyle duża, że to ciało zaczęło się poruszać coraz szybciej. Więc mamy do czynienia z ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, bo ta siła ma stałą wartość, ale występuje siła tarcia, tylko że to tarcie jest na tyle małe, że wartość tej siły tarcia jest mniejsza od wartości tej siły F, więc tylko dzięki temu w ogóle to ciało rozpoczęło swój ruch. No tu pomijam jeszcze pojęcie tarcia statycznego i tarcia kinetycznego. Tak naprawdę ten współczynnik tarcia statycznego nie jest taki sam zwykle jak współczynnik tarcia kinetycznego, dla tego samego ciała i tych samych rodzajów powierzchni, ale w zadaniach zwykle podaje się jeden współczynnik tarcia i przyjmuje się tak w domyśle, że on jest taki sam dla tarcia statycznego, jak i dla tarcia kinetycznego. To jeszcze o tarciu będzie kiedyś, na razie o tym nie wspomnę, na razie wystarczy nam to, że ta siła F ciało spoczywało, siła F zaczęła działać, to jest na tyle ma tę dużą wartość, że pokonała siłę tarcia i to ciało mimo tego oporu, mimo przeszkadzania przez siłę tarcia, bo ona zawsze przeszkadza w ruchu, zawsze jest przeciwne do wektora prędkości, więc mimo tego to ciało przyspiesza. Czyli skoro ciało przyspiesza, to wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, więc już go nawet tu narysowałem i oczywiście zgodny też z siłą wypadkową, ale tu raczej wcześniej wiemy o tym, że wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, bo wiemy, że ciało przyspiesza, tak? Więc no właśnie, jak już wiemy, że wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z prędkością, to siła wypadkowa musi być zgodna z wektorem przyspieszenia. To jak dwie siły działają, no te dwie siły Fr i Q jak zwykle się równoważą, natomiast siła F i T nie mogą się równoważyć i wypadkowa tych sił musi być zgodna z wektorem przyspieszenia. Dlatego jak rysujemy rysunek i już określimy z rodzaju ruchu wektor przyspieszenia, to i dwie siły działają przeciwnie skierowane w kierunku ruchu, to wiemy, że muszą przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, czy w tym przypadku siła F, czy rysujemy ten wektor dłuższy od wektora siły tarcia, tak? No gdyby tam więcej wektorów, na przykład kilka wektorów, niektóre wektory byłyby przeciwne do prędkości, niektóre zgodne, to byśmy to muszą przeważyć te siły działające zgodnie z wektorem przyspieszenia, tak? Jeszcze zaraz będzie o kwestii wartości. Więc najpierw znajdźmy wektorowo siłę wypadkową. To jest suma wszystkich wektorów sił działających na to ciało, czy sumujemy F
Może tu zacznę od tego Q1, bo wcześniej tak było, więc Q sumujemy, czy ciężar sumujemy z siłą reakcji Fr, sumujemy z siłą F i z siłą tarcia. Wektorowo wszędzie są plusy. Nieważne jak są skierowane, jak jest zapis wektorowy, to dodajemy te wszystkie wektory. No i oczywiście Q i Fr się równoważą, więc suma daje, są to wektory przeciwne do siebie, więc suma ich daje 0. Zostaje nam F i T, czyli siła wypadkowa, to jest po prostu suma siły F i siły tarcia. No właśnie, tu jest plus, mimo że są przeciwnie skierowane. A teraz my szukamy wartości, żeby obliczyć wartość wektora przyspieszenia, potrzebujemy wartość siły wypadkowej, czyli opuszczamy to wektor. No i teraz nie możemy tylko opuścić tu wektor i plus napisać. Trzeba zobaczyć, jakim wektorem, jak skierowanym można by zastąpić te dwie siły, żeby skutek działania tej jednej siły był taki sam jak tych dwóch. Oczywiście, skoro ta siła przeważyła, to musiała to być siła skierowana zgodnie z siłą F, ale o wartość, ponieważ ta siła przeszkadza, to o wartości mniejszej niż siła F. O ile mniejszej? O mniejszej o wartość siły tarcia. Czyli pomimo, że to jest plus, to przy zapisie dla wartości, jak te siły są przeciwnie skierowane, ale mają ten sam kierunek, czy są wzdłuż tej samej prostej skierowane, znaczy zwrot przeciwny, ale kierunek mają ten sam, to odejmujemy od wartości sił zgodnych z wektorem przyspieszenia, odejmujemy wartości sił, które są przeciwne do wektora przyspieszenia, czy F minus T. Po prostu ta siła tarcia jakby pomniejsza skutek działania tej siły F. A ponieważ już teraz tego nie pisałem, tu siłę tarcia tak samo obliczamy i wartość jak wcześniej, to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku, a siła nacisku jest równa co do wartości Q, a Q to jest mg, to było tam piszą mi, czy współczynnik tarcia razy m razy g, tak? Więc tu już wstawiłem. No i do wzoru na wartość wektora przyspieszenia wstawiamy, to jest wartość siły wypadkowej przez masę, czyli to jest to, co jest tu na górze, tu w liczniku, w mianowniku masa i wartości liczbowe wstawiamy. Siła F 100 newtonów, współczynnik tarcia, tu dodałem, to jest 0,2, masa tego ciała 20 kg, przyspieszenie ziemskie, przybliżenie 10 m/s do kwadratu i dzielimy przez masę tego ciała. No to jest proste, a to mamy 20 razy 10 to jest 200, 200 razy 0,2 to jakby razy 1/5 to jest 40 kg razy metr na sekundę do kwadratu. Kilogram razy metr na sekundę to jest newton, czyli jednostka tego wyrażenia, tego odejmowanego to jest też newton. 100 newtonów minus 40 newtonów to jest 60 newtonów przez 20 dzielimy, wychodzi nam 3 newtony na kilogram. No i newton rozpisujemy tak samo jak tam. Kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, skracają się kilogramy, to będzie 3 metry na sekundę do kwadratu. Więc rozpatrzyliśmy od najprostszych przykładów do troszkę trudniejszych, te wszystkie podstawowe przypadki. No i tu już lekcja dość długo trwa, więc trochę za długo, więc będzie oczywiście powtórzenie z dynamiki nie będzie jednolekcyjne, będzie kilka części, ale ta część zawiera podstawowe informacje, jaki jest schemat postępowania. I w tych zadaniach trudniejszych po prostu rozpoznajemy te elementy i tam dochodzi zwykle coś jeszcze, tak? Ale schemat działania jest dokładnie taki sam i właśnie najczęściej uczniowie dziś uczą się na pamięć już tych zadań trudniejszych i potem właściwie jak jest zadanie całkowicie inne albo jakieś tam zmodyfikowane, to uczeń nawet nie potrafi zacząć, bo nie zna żadnej metody postępowania. A tu mówię, od najprostszych przypadków dochodzimy do trudniejszych i będziemy rozpoznawać właśnie części tych zadań, które teraz zrobiliśmy w tych zadaniach trudniejszych. No i bo, żebym do lekcji zdążył jeszcze dzisiaj opublikować, więc tu skończę, ale oczywiście to jest pierwsza część tego powtarzania i będziemy też stopniowo do coraz trudniejszych zadań przychodzi. Oczywiście czeka nas równia pochyła, najpierw starciem znaczy bez starcia w dół równi, w górę równi, starciem w dół równi, w górę równi i inne przypadki oczywiście coraz bardziej skomplikowane. Tak? No i oczywiście potem jeszcze zdefiniujemy pojęcie energii kinetycznej, potencjalnej, mechanicznej. Też będziemy używać innych metod rozwiązywania tych zadań. No to dziękuję za uwagę. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kontynuujemy powtórzenie z dynamiki. Staram się, żeby nie było żadnych przeskoków takich logicznych, więc jeżeli ktoś będzie miał jakikolwiek problem z tym, co dzisiaj robimy,
to proszę po prostu przejść do części pierwszej. Te wszystkie, w opisie wszystkich części tego powtórzenia z dynamiki będą linki do pozostałych części. Na razie jest taka pierwsza część, blisko godzinna, teraz część druga. Oczywiście nie będzie to ostatnia, bo to jest dość złożony problem, no ale przechodzimy teraz do konkretów. Więc punkt 5. Znaczy wcześniej do tej pory opisaliśmy zachowanie pojedynczych ciał, ruch bez starcia, bez działania siły rozpędzającej, bez działania siły tarcia, a potem z jedną siłą i z siłą tarcia. I tu bardzo wiele z tego, co analizowaliśmy w tej części pierwszej, jest używane właśnie przy zadaniach bardziej złożonych, na przykład przy ruchu układu ciał. Pytanie właśnie jest, jak postępować, jeżeli mamy do czynienia z kilkoma ciałami połączonymi, na których działa tam jakaś siła i one się razem poruszają. Więc mamy taki ten najprostszy, właśnie nie do końca najprostszy przypadek, ale taki najczęściej na początku występujący. Mamy dwa ciała, jedno o masie M1 i drugie o masie M2 i na to ciało działa siła F. Żeby osobno nie analizować ruchu starciem i bez tarcia, to od razu zrobię to uwzględnię siły tarcia, ale praktycznie na końcu, jeżeli ten wzór końcowy tu uzyskamy na przyspieszenie, to ten wzór jakby siły tarcia nie było, to po prostu te siły tarcia tu znikają. Więc jak ktoś chce mieć ten przypadek bez siły tarcia, to po prostu nie rysuje siły tarcia, więc nie pojawiają się one tu w całej tej analizie. Tak? Więc właściwie te najbardziej ogólny przypadek z siłami tarcia zrobimy, ale można to uogólnić na te prostsze przypadki, gdzie tarcia nie ma. No to mamy w takim razie dwa ciała, pierwsze i drugie, znamy ich masy i na pierwsze z tych ciał działa niezrównoważona siła F równoległa do podłoża. Wartości siły, na przykład nie będzie 50 N, masy do M1 to 4 kg, M2 6 kg. Przyjmiemy do uproszczenia, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 metrów na sekundę do kwadratu i współczynnik tarcia niech będzie równy dla obu ciał tyle samo, będzie równy, znaczy 0,1. Co musimy zobaczyć? Jeżeli te ciała są połączone nieważko, znaczy o masie bliską zero, jak tam linką nierozciągliwą, to z taką samą prędkością pierwsze ciało i drugie będzie się, oba ciała będą poruszały się z taką samą prędkością. Również będą, jeżeli pierwsze ciało przyspiesza, czy występuje przyspieszenie w przypadku pierwszego ciała, to takie samo przyspieszenie będzie miało ciało to drugie. Czyli zapiszmy, że wartość prędkości pierwszego ciała i wartość prędkości drugiego ciała jest taka sama i możemy oznaczyć symbolem V, akurat tu nie będzie to istotne, ale gdybyśmy tam pytali później o prędkość tych ciał, no to byłaby to ta sama prędkość jednego jak i drugiego i wtedy nie warto oznaczać z indeksami 1 i 2, to byłoby V po prostu. Przyspieszenia, co są, jeżeli tu jest ruch na płaskiej powierzchni, bo te klocki na przykład w innym przypadku mogą być przewieszone na przykład przez jakąś bloczek i tak dalej, także w tym przypadku akurat wektor przyspieszenia dla jednego ciała i drugiego jest taki sam, a więc ich wartości również są równe, czy wartość wektora A1 i wartość wektora A2 jest taka sama i wtedy byśmy oznaczyli to jako po prostu A, nie mnożąc zbędnych niewiadomych. Również, no to zaraz będzie uzasadnię to kolejne, ale na razie tego nie ma. Może już wcześniej, ponieważ tam siła tarcia będzie występowała, to żeby już przygotować się i się tym na końcu nie zajmować, to siła tarcia już na lekcji tej poprzedniej była, tej pierwszej części powtórzenia. Siła tarcia to jest współczynnik tarcia ze siłą nacisku. I tam analizowaliśmy właśnie te siły działające na ciało, które znajduje się na płaskim, poziomym podłożu i w tym przypadku siła nacisku jest, w ogóle siła nacisku jest
jest równa tej sile reakcji podłoża, bo jak A działa na B, to B działa na siłami, które różnią się tylko zwrotem. Te siły się nie równoważą, ponieważ nie są przyłożone do tego samego ciała, to już było mówione wcześniej, a te dwie siły, czyli ciężar, jak to ciało jest na powierzchni płaskiej, to te dwie siły, czyli ciężar ciała i siła reakcji podłoża równoważą się, czyli wszystkie te trzy siły zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, bo w tym kierunku nie ma ruchu, tak? To ciało się nie porusza w tym kierunku, a tą pierwszą zasadę dynamiki możemy stosować zarówno dla całego ciała, jak i dla poszczególnych kierunków. Więc wykazaliśmy, że wartość siły nacisku w takim przypadku, jak ciało jest na płaskim poziomie podłożu, jest równa sile ciężarowi, tak? Czyli siła nacisku działająca na pierwsze ciało jest równa ciężarowi pierwszego ciała, czyli to jest M1 razy G, i podobnie siła nacisku działająca siła nacisku, jaką ciało pierwsze naciska na podłoże oczywiście, jest równa ciężarowi pierwszego ciała, czyli to jest M1 razy G, a siła nacisku, jaką to pierwsze ciało naciska, to było do pierwszego, teraz jakie drugie ciało naciska na podłoże, to Fm2 to jest równy jest ciężarowi tego drugiego ciała, czyli M2 razy G. A siła tarcia to jest współczynnik tarcia, jest siła nacisku, to w przypadku siły tej tarcia, tej działającej na pierwsze ciało, przepraszam, tu to jest po prostu współczynnik tarcia, jest siła nacisku ta pierwsza, czyli M1G, czy to jest współczynnik tarcia razy ciężar tego pierwszego ciała, czy M1G, a tu podobnie przy drugiej sile tarcia, to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku ta druga, czyli współczynnik tarcia razy M2G. To już żeby na końcu po prostu wstawić. No dobrze, i teraz przejdźmy do tych sił. Jeżeli zaczynamy rysować siły, to ciało tam się porusza pod wpływem różnych sił, to dobrze jest zacząć od siły, która decyduje o zachowaniu całego układu. W tym przypadku tą siłą, która tu powoduje, że w ogóle te dwa ciała zaczynają poruszać się z przyspieszeniem, jest ta siła F. Siła F o wartości 50 N. Więc ta siła próbuje to pierwsze działa tylko na pierwsze ciało i próbuje to pierwsze ciało rozpędzić w tym kierunku. Gdyby nie było żadnych innych sił w tym kierunku, to ciało uzyskałoby przyspieszenie i ten wektor przyspieszenia byłby też skierowany zgodnie z tą, to byłaby wtedy siła wypadkowa, ponieważ w kierunku pionowym, już wykazaliśmy też na tej poprzedniej części powtórzenia, że jeżeli ciało jest na płaskiej, poziomej powierzchni, to te siły w kierunku pionowym działające na dane ciało, czyli siła reakcji, ciężar ciała i siła reakcji podłoża, one się zawsze równoważą, więc jak szukamy siły wypadkowej, to musimy sumować wszystkie siły działające, więc na pewno te dwie siły nie będą wchodziły do siły wypadkowej, znaczy będą wchodziły, ale ich suma da zawsze 0, ale to zaraz pojawi się tam przy sile wypadkowej. No więc ta siła próbuje rozpędzić to ciało, no ale to ciało tu jest połączone linką z tym ciałem drugim, więc zaczyna poprzez tą linkę, to ciało zaczyna poprzez tą linkę działać na to, ciągnąć ten drugi klocek, czy działać na ten drugi klocek tą siłą F1,2. 1,2 to jest pierwsze działa na drugi, czy działa, jak oznaczamy poprzez dwa indeksy jakąś tam siłę, to na przykład FAB to jest znaczy siła, którą ciało A działa na ciało B, bo pierwsza literka mówi, co działa siłą, druga literka, na co działa siła. W takim razie ta siła próbuje rozpędzić ten pierwszy klocek, czy to pierwsze ciało, poprzez linkę to pierwsze ciało działa siłą na drugie ciało, tą siłą F1,2, ale wiemy z trzeciej zasady dynamiki, że siły są wzajemne, czyli jak ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A i te siły różnią się tylko zwrotem. Mają taki sam kierunek, bo to jest w fizyce kierunek wektora to jest prosta, mają taką samą wartość i przeciwne zwroty. W takim razie
skoro ciało pierwsze działa na drugie tą siłą, to ciało drugie działa na pierwsze siłą różniącą się tylko zwrotem, to jest ta siła F2,1 i ponieważ te wartości tych sił są takie same, więc tu zapiszemy to, żeby później też nie mnożyć niewiadomych, czy F1,2 równa się F2,1 i wyrównania, które później powstaną, możemy zastąpić albo F1,2 poprzez F2,1, albo odwrotnie. To od nas zależy. Ważne, żeby zmniejszyć ilość niewiadomych. No w takim razie na ciało, więc widzimy, że już na ciało to pierwsze, oprócz siły F działa siła F2,1 i teraz jeżeli by jeszcze występowało tarcie, to siła tarcia zawsze przeszkadza w ruchu, więc jeżeli pod wpływem, jeżeli te klocki wcześniej spoczywały, więc jeżeli ta siła zaczęłaby działać, to oczywiście próbowałaby poruszyć ten pierwsze ciało w tym kierunku i siła tarcia by przeszkadzała w próbie poruszenia, więc działałaby w przeciwnym kierunku, to ta siła T1, a jeżeli już ruch się rozpoczął i wtedy mielibyśmy, gdyby ta siła tarcia była odpowiednio duża, to mogłaby nawet uniemożliwić ruch. To byłoby siła tarcia statycznego i gdyby ta siła tarcia była odpowiednio duża albo ta siła odpowiednio mała, to mogłoby być tak, że pomimo działania tej siły, to pierwsze ciało w ogóle by się nie poruszało, ponieważ siła tarcia statycznego równoważyłaby tą siłę, która próbuje poruszyć ciało. Ale załóżmy, że ta siła F jest na tyle duża i to tarcie tu jest na tyle małe, że ta siła F poruszyła te oba ciała. W takim razie występuje tu tarcie kinetyczne, ale też siła tarcia kinetycznego jest przeciwna do prędkości. Bo siła tarcia statycznego jest przeciwna jest równoległa do podłoża i jest przeciwna do siły próbującej poruszyć to ciało, a jeżeli ciało się porusza, to występuje tarcie kinetyczne i siła tarcia ta jest zawsze przeciwna do prędkości. I oczywiście równoległa do podłoża, to musi być tak. Więc działa siła tarcia, która przeszkadza w tym ruchu. No ale tak, jakie długości tych sił rysujemy? Znaczy wiemy jaki jest skutek, że te ciała się spoczywały, a więc również to pierwsze ciało spoczywało i zaczyna się poruszać, czyli zaczyna przyspieszać, no bo spoczywało, żeby prędkość była równa 0, teraz już prędkość jest większa od 0, czyli następuje zmiana prędkości, zwiększenie prędkości. Więc na pewno pierwsze ciało przyspiesza, więc wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest skierowany zgodnie z wektorem prędkości, czyli wektor przyspieszenia jest zgodny z wektorem prędkości, ponieważ prędkość jest zgodna z tą siłą F, bo to wektor przyspieszenia jest tak samo skierowany wtedy, to co my wiemy? Z drugiej zasady dynamiki wynika, że siła wypadkowa, wektor siły wypadkowej jest skierowany zgodnie z wektorem przyspieszenia, więc jeżeli wiemy już z tego, jak się to ciało zaczyna poruszać, że zaczyna przyspieszać w tym kierunku, wiemy, że wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z tą siłą, zgodnie z prędkością, ale również zgodnie z tą siłą, to wiemy, że również siła wypadkowa musi być skierowana zgodnie z przyspieszeniem. No to zobaczmy, jakie siły działają na to nasze ciało. No siła w kierunku poziomym, siła F, siła F2,1, siła tarcia T1 i w kierunku pionowym te dwie siły Q1 i FR1, one się równoważą, no to zostały nam tylko te trzy siły. No i wiemy, że suma wektorowa tych trzech sił musi dać siłę wypadkową, która musi mieć kierunek i zwrot zgodny z wektorem przyspieszenia. Czyli jak dodamy te trzy wektory, to musi powstać wektor skierowany zgodnie z A, czy też zgodnie z siłą F, no właśnie, zgodny z wektorem przyspieszenia. W takim razie, skoro te dwie siły różnią się zwrotem od siły F, to że suma wartości tych dwóch sił musi być mniejsza od wartości siły F. Dlatego rysujemy ten wektor F tak długi, żeby długość tego wektora, bo to obrazuje długość wektora siły obrazuje wartość tej siły, więc że długość tego wektora musi być większa niż suma długości F2,1 i T1. Jak widzicie, że to T1 nazywam to dużo krótszy od F, bo suma tych długości musi być krótsza od F.
No a siły F1, 2 i F2, 1 są równe co do wartości, więc ich długości też są takie same. No i właśnie mamy więc, jeżeli chodzi o pierwsze ciało, to siła wypadkowa działająca na pierwsze ciało, i tu jest obliczamy, co to jest siła wypadkowa? Znaczy fizycznie to jest siła, której skutek działania jest taki sam jak wszystkich rzeczywiście działających na ciało sił, ale matematycznie to jest, jak ją szukamy, to jest suma wektorowa wszystkich wektorów sił działających na ciało, więc sumujemy przy sile, szukając siły wypadkowej, wektora siły wypadkowej Fw1, sumujemy wszystkie siły, które działają na pierwsze ciało. To jest siła właśnie F. Najpierw sumujemy te siły w kierunku poziomym. Siła F, potem siła F2,1, siła T1, a w kierunku pionowym Q1 i Fr1. I to te siły to jest F plus F2,1 plus T1 plus Q1 plus Fr1. Dobrze jest pisać to Q1 i Fr1 obok siebie, bo one, znaczy z pierwszej zasady dynamiki to wynika, w tym kierunku to ciało się nie porusza, to te siły muszą się równoważyć, więc suma tych wektorów daje 0. Zostały nam te trzy wektory, F2 i F2,1, przepraszam, i T1, które zostały. I teraz my będziemy starali się zapisać drugą zasadę dynamiki, ale dla tego pierwszego ciała. Znaczy, druga zasada dynamiki to jest siła wypadkowa, wartość siły, znaczy można wektorowo zapisać, ale można dla wartości. My, obliczając wartość wektora przyspieszenia, będziemy zapisywali tą drugą zasadę dynamiki dla wartości. Już wektory pominiemy. To mamy dla pierwszego ciała, że Fw1 równa się m1 razy a. Znaczy, można zapisać to w formie, że a równa się Fw1 przez m1, ale ponieważ będziemy mieli zaraz dwa równania podobne i będziemy układ równań mieli, to lepiej nie mieć mianowników. Już w przypadku jednego ciała to pewnie lepiej byłoby napisać a równa się Fw1 przez m1, a w przypadku dwóch ciał, jak te równania będą tworzyły układ równań, to lepiej nie mieć mianowników. Chyba że ktoś się bardzo lubi, no to może sobie utrudniać życie. Więc potrzebujemy w takim razie wartości siły wypadkowej Fw1, w to miejsce musimy to wstawić. Zauważcie, że tu nie wstawiłem A1, ponieważ już wcześniej powiedziałem, że oba te ciała nie dość, że mają takie same prędkości co do kierunku i wartości i zwrotu, to również mają takie same przyspieszenia, znaczy wektory przyspieszenia na obu ciał są takie same, a więc ich wartości też są równe, więc wystarczy zapisać tylko A bez indeksów już, tak? Dla jednego drugiego ciała. No i teraz mamy te trzy wektory. I teraz czemu jest równa wartość siły Fw1? To już wiemy, że wypadkowa siła to jest suma tych trzech sił i teraz jak mamy kilka sił i wszystkie te siły mają kierunek taki sam jak wektor przyspieszenia. Kierunek to jest ta prosta, to nie mylić ze zwrotem, to w języku potocznym kierunek co innego znaczy, a co innego w fizyce. Więc kierunek jest taki sam tych trzech sił, ale różnią się zwrotem. To muszą przeważyć siły działające zgodnie z wektorem przyspieszenia. Więc wektor przyspieszenia jest w prawo skierowany, więc muszą przeważyć siły skierowane zgodnie z wektorem przyspieszenia, czyli ta siła przeważy, czyli to tak jakby jedna siła działała o wartości równej wartości F pomniejszonej o wartości tych dwóch sił, bo te siły jakby przeszkadzają, neutralizują częściowo działanie tej siły F, czyli wartość wektora Fw1, tu były wszędzie plusy, dopóki jest zapis wektorowy, to wszędzie są plusy, niezależnie od tego, jakie byłyby zwroty. Zawsze to jest suma wektorowa, dodajemy wektory, niezależnie jak one były skierowane. Ale wartość tej sumy, wartość wektora, który uzyskamy po dodaniu tych trzech wektorów, to jest wartość siły F pomniejszona o wartość siły F2,1 i siły T1, bo potrzebujemy T1. T1 jest T1, dobrze. No i teraz musimy podobnie uczynić, jeżeli chodzi o ciało drugie. Więc już wiemy, że na to ciało działa ta siła F1,2, bo to pierwsze ciało ciągnie poprzez tą linkę ciało to drugie. No i jeżeli założymy, że w tym trudniejszym przypadku, że jeszcze siła tarcia jest, no to i założymy wcześniej, że te wartości tych sił i współczynnika tarcia są takie, że ten ruch się rozpoczyna, czy ciało rzeczywiście przyspiesza, to występuje tarcie kinetyczne. Ono zawsze jest przeciwne do prędkości. Prędkość tego ciała
tego ciała byłaby skierowana w tę stronę, więc siła tarcia przeszkadza w ruchu, ale teraz wiemy, że wektor przyspieszenia dla ciała ciała drugiego jest skierowany tak samo jak dla ciała pierwszego, więc wypadkowa tych sił musi być skierowana zgodnie z wektorem przyspieszenia. W kierunku pionowym te siły Q2 i Fr2 się równoważą z tego samego powodu, co już tu wcześniej, już o tym nie mówię, więc z tych dwóch sił musi powstać siła wypadkowa zgodna z wektorem przyspieszenia, a więc siła F1,2 musi przeważyć siłę T2. Więc rysujemy tą siłę T2 krótszą od siły F1,2. A tu już innych sił w kierunku poziomym nie ma, więc już wiemy, że ta siła na pewno musi być krótsza od tej. No i teraz szukamy najpierw wektorowo siły wypadkowej działającej na drugie ciało. To jest FW2, to jest sumujemy wszystkie siły, które działają na to ciało drugie i zauważcie, że tu w przypadku pierwszego ciała nie dodawaliśmy siły Fn1. Dlaczego? Bo sumujemy wszystkie siły, które działają na nasze ciało, a siła Fn1 to jest siła, jaką nasze ciało działa na podłoże, czyli ta siła nie działa na nasze ciało. Tak samo siła Fn2 nie działa na to drugie ciało, więc jej pomijamy, więc sumujemy te cztery siły. W kierunku poziomym F1,2 plus Ft2 plus Q2 plus Fr2 i to mamy tu zrobione. I tak mówię, że dobrze jest mieć tą siłę Q2 i Fr2 obok siebie, bo one się równoważą zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki. Zostają tylko F1,2 plus T2. Widzicie, że mimo, że są skierowane przeciwnie przy zapisie wektorowym, sumujemy zawsze to. I teraz pytamy się, jaka jest wartość tej siły wypadkowej. No to ta siła musiała przeważyć, czyli tak jakby jedna siła działała, skierowana zgodnie z przyspieszeniem, a więc zgodnie z F1,2 o wartości równej tej sile, pomniejszonej o wartość tej siły, czyli po prostu ta siła częściowo neutralizuje działanie tej siły F1,2, ale musi ona przeważyć, ta siła musi przeważyć siłę T2, bo inaczej nie byłoby siły wypadkowej zgodnej z przyspieszeniem, a przyspieszenie i siła wypadkowa są zawsze tak samo skierowane. I właśnie zauważcie, że czasami znając siły, wnioskujemy, nawet nie widząc ciała, w którą stronę zacznie się poruszać i w którą stronę jest skierowany wektor przyspieszenia, a czasami odwrotnie, z rodzaju ruchu. W tym przypadku z rodzaju ruchu wnioskujemy o wektorze przyspieszenia i wtedy wiemy jak musi być skierowana siła wypadkowa, a więc jeżeli tam kilka sił działa, to wiemy, jak dobrać ich długość czy wartości, żeby to było zgodne właśnie z danym problemem. Więc ta siła wypadkowa działająca na ciało drugie, to będzie po prostu wartość siły, wartość tej siły to jest wartość siły F1,2 pomniejszona o wartość siły T2. Ale właśnie, ponieważ nie chcemy mnożyć niewiadomych i wiemy, że już tu w tym wzorze na F1 było F2,1, a F2,1 i F1,2 są równe, to F1,2 zamienimy na F2,1, żeby zmniejszyć ilość niewiadomych w układzie równań, który zaraz powstanie. No i teraz co? Naszym planem było właśnie zapisanie takiego układu równań. No prawe strony to już mamy. Tu widać, że nie ma tego indeksów A, już mówiłem, bo są to przyspieszenia na obu ciał są takie same. I teraz trzeba tu i tu wstawić wartości tych sił, czyli w miejsce Fw1 trzeba wstawić oto F minus F2,1 minus T1, no to jest tu wstawione. I w miejsce Fw2 wstawić to, co na końcu, tu znaleźliśmy F2,1 minus T2. I to stawiliśmy. I teraz zauważcie, że zawsze jak mamy te dwa ciała, to zawsze w sile wypadkowej dla pierwszego ciała będzie występowała ta siła, którą poprzez linkę ciało to drugie działa na to pierwsze i podobnie będzie w tym równaniu dla drugiego ciała, gdzie ta siła, którą właśnie pierwszy działa na drugi. Ale zawsze w tych dwóch równaniach, te siły będą wchodziły do tych równań z przeciwnym znakiem. Zawsze. I można, na przykład jak ja to rozwiązuję, to zwykle mając właśnie układ ciał, zwykle żeby pozbyć się tej siły, tej F1,2 czy F2,1, znaczy to są takie same co do wartości, to po prostu sumuję stronami obie strony równań, czyli lewe strony dodaję i prawe strony dodaję i wtedy automatycznie zawsze ta siła F1,2 czy F2,1 te siły się redukują, bo w jednym równaniu
zadaniu będzie z plusem ta wartość tej siły, a w drugim zadaniu będzie z minusem, bo raz ona jest zgodna z wektorem przyspieszenia, a raz jest przeciwna do wektora przyspieszenia. Więc ja dodałem teraz lewe strony do siebie, więc jak dodałem lewe strony, to F2,1 się skróci tu, tak? Zredukuje się do zera i zostanie F minus T1 minus T2, to jest lewa strona, a po prawej stronie jak dodam, no to będzie M1 razy A plus M2 razy A, no to mogę A wyłączyć tam za nawias, więc mamy M1 plus M2 razy A. No i teraz tylko kwestia już techniki, żeby A obliczyć, no to trzeba podzielić obie strony przez to M1 plus M2, czy do mianownika dochodzi tu pod te siły dochodzi to M1 plus M2, zamieniłem strony ze sobą, oczywiście czy A równa się F, czy to co po tej stronie F minus wartość siły F minus wartość siły tarcia tej pierwszej minus wartość siły tarcia tej drugiej przez sumę tych mas. Dalej w miejsce T1, T2 wstawiamy wzory na siły tarcia, to będzie mi razy M1G, mi razy M2G. I dalej tylko wstawianie danych, liczby są dość proste, 0,1 razy 10 to jest 1, 1 razy 4 to jest 4, 0,1 razy 10 to jest 1, 1 razy 6 to jest 6, minus 4 minus 6 to jest minus 10, jednostka oczywiście kilogram razy metr na sekundę kwadratu to jest nic innego tylko newton, więc mamy 50 newtonów, a z tych dwóch sił mamy minus 10 newtonów, w stanie 40 newtonów w liczniku, a to jest też łatwo, 4 kg plus 6 kg to jest 10 kg, więc jak dzielimy 40 newtonów przez 10 kg, uzyskamy 4 metry na sekundę do kwadratu. Czyli to jest taki jakby jazda obowiązkowa, znaczy umiejętność obliczania przyspieszenia układu dwóch połączonych ciał i jeżeli tu jest, my to zrobiliśmy starciem, ale jeżeli jest taki przypadek prostszy, nie ma siły tarcia, to po prostu usuwamy z rysunku, usuwamy T2 i T1 i usuwamy ze wszelkich wzorów T1 i T2 i wszystko się upraszcza, no wtedy zobaczcie, jakby sił tarcia nie było, to przyspieszenie byłoby równe sile F podzielone przez M1 plus M2. I właśnie tu zauważcie, że praktycznie ten wzór końcowy to nam pokazuje coś ciekawszego jeszcze, że co to jest F minus T1 minus T2. Gdybyśmy potraktowali te dwa ciała jako jedno ciało, no to na te jedno ciało działałaby siła w kierunku zgodnym z prędkością przyspieszeniem działa siła F, a w kierunku przeciwnym siły przeszkadzające to byłaby siła T1 i T2, bo to siły F2, F1, to były siły wewnętrzne, jakieś naprężenie wewnętrznego ciała, które powstaje. Tak? Czyli gdybyśmy potraktowali te dwa ciała jako jedno ciało, to na to ciało działałyby tylko w kierunku poziomym te trzy siły F, T1 i T2. Siła F by pomagała przyspieszać to ciało, siły T1 i T2 by przeszkadzały i właściwie to mamy taki efekt końcowy, że dzielilibyśmy przez masę tego ciała, a masa tego ciała to byłaby suma mas tych dwóch ciał. Więc widać we wzorze końcowym, że można również rozwiązać to zadanie traktując te dwa ciała jako jedno ciało o masie M1 plus M2, a te siły F2, F1, to potraktować jako siły jakieś tam wewnętrzne jakieś tam naprężenie, które tam powstają, które nie ma wpływu na ruch całego ciała. No dobrze, no to mamy w takim razie pierwszy przypadek ruchu układu ciał i teraz są pewne wersje tego zadania. Na przykład jedna z tych wersji jest taka, że jeden z klocków jest na przykład ten drugi na powierzchni płaskiej, a ten drugi tu byśmy sobie jeszcze ucięli taką tą powierzchnię, do dołu byłaby część, tu byłby bloczek i ta nitka byłaby przez nieważki bloczek przerzucona i ten drugi klocek by tu wisiał zawieszony na tym bloczku tak nieważkim, który tam pomijamy jego masę i jakieś tam tarcie o ten bloczek i coś takiego zaczniemy, a potem jeszcze inny przypadek jest taki, dość często występujący, że mamy jeden bloczek i mamy dwa ciała poprzez linkę tak przewieszone na tym bloczku i te przypadki właśnie zaraz rozważymy. Tak? Więc teraz przechodzimy do tego pierwszej modyfikacji tego zadania, czyli jeden klocek na powierzchni płaskiej, a drugi linka przerzucona przez bloczek i ten drugi wisi pionowo do dołu. No to muszę przygotować. I tu mamy tą pierwszą modyfikację tego poprzedniego zadania.
Nadal mamy dwa klocki połączone tą nieważką, nierozciągliwą nicią, ale jest ona przerzucona przez taki bloczek. Też się mówi, że zwykle, że to jest nieważki bloczek i tam, że ta nitka czy ta linka porusza się po nim bez starcia. Później przy ruchu obrotowym już się zakłada, że ten bloczek na przykład ma masę i również, że może występować siłę tarcia, to też można tam uwzględnić, tak? Ale na razie rozważamy znaczy ruch ciał, nie ruch obrotowy, tylko ruch postępowy. No więc co? Najpierw musimy narysować. Chcemy, oczywiście na razie zajmujemy się obliczaniem przyspieszenia, wartości wektora przyspieszenia i te zadania z dynamiki najczęściej są powiązane z zadaniami z kinematyki i z dynamiki obliczamy znaczy znając siły działające, obliczamy wartość wektora przyspieszenia i potem w zależności od tego, jak ciało się porusza, jakie jest to przyspieszenie, jak jest skierowane, jaką ma wartość, to mamy zadanie z kinematyki. Znaczy znamy przyspieszenie i obliczamy na przykład drogę przebytą, czas ruchu i tak dalej, tak? Ale najpierw musimy nauczyć się obliczać właśnie to przyspieszenie, żeby te zadania takie już szersze z dynamiki połączone z kinematyką, żebyśmy mogli rozwiązywać. Znaczy dzisiaj jeszcze po tym zadaniu jeszcze właśnie to jedno zadanie rozwiążemy z dwoma ciałami przewieszonymi linką poprzez, znaczy z linką przewieszoną przez bloczek, tak wiszący razem, a na kolejnym powtórzeniu zajmiemy się wszystkimi możliwościami ruchu ciała na równi pochyłej, do góry, do dołu, starciem, bez starcia, wszystkie możliwości rozpatrzymy. No być może tam jeszcze coś dołączę, ale na razie dzisiaj plan jest, żeby to zadanie, jeszcze to następne, żeby to tak stanowiło pewną całość. No to dobrze. Więc mamy układ dwóch ciał. Oczywiście trzeba narysować wszystkie siły. Jak mówiłem, zaczynamy rysować od tej siły, która decyduje o zachowaniu tego układu. No to tą siłą, która może spowodować w ogóle, że ten układ tych ciał zacznie się poruszać, jest ciężar tego pierwszego ciała. Więc zaczynamy od tej siły Q1 i ponieważ już wiemy, że ona będzie dłuższa od wielu tych sił, które później będą występowały, lepiej tą pierwszą siłę narysować w miarę długą. Więc ja rysuję ten wektor Q1 i teraz co? Ta siła próbuje rozpędzić ten pierwsze ciało w tym kierunku, czyli żeby to ciało, gdyby tylko ta siła działała na to ciało, to ciało by się poruszało do dołu ruchem jednostronnie przyspieszone. I moglibyśmy, dzieląc wartość tej siły przez masę M1, byśmy znaleźli wartość wektora przyspieszenie. Ale to ciało jest połączone linką z tym drugim ciałem, więc jak ta siła Q1 próbuje poruszyć to nasze pierwsze ciało, to ciało ciągnie ze sobą, czy działa siłą poprzez, czy właściwie ta linka ciągnie ze sobą tą linkę, ale pośrednio to ciało poprzez tą linkę działa siłą na ciało to drugie, czy działa siłą tą N2. Tu zobaczcie, że zmieniłem oznaczenia, że tam pisałem oznaczałem te siły działające między tymi klockami, czy ciałami F1, 2, F2, 1, ale dość często spotyka się oznaczenie właśnie N1 i N2. N to raczej od tego naciągu nici, albo N od nici. Linka nici, ale to N to od nici. Więc to ciało poprzez tą linkę działa siłą na ciało to drugie, no ale zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeżeli A działa na B, to B działa na A i tu właśnie ten bloczek jedynie zmienił kierunek tych działających sił, ale nadal jeżeli chodzi o wartości, to te dwie siły N1 i N2 działające, którymi, znaczy te siły, którymi ta linka działa na jedno i drugie ciało, że co do wartości są takie same, że bloczek zmienił kierunek tych sił, ale wartości są takie same, dlatego gdzieś już tu zapiszemy, że N1 jest równe N2 równa się N, żeby nie mnożyć dodatkowych niewiadomych i również oczywiście wartości przyspieszenia, że ta linka jest nierozciągliwa, no to wartość prędkości w danym momencie jednego i drugiego ciała jest taka sama, oznaczmy to V. Znaczy gdyby była dalsza część zadania, na przykład z kinematyki oblicz prędkość końcową w jakimś czasie albo początkową, jeżeli te ciała tam się zatrzymywały. No i teraz również przyspieszenia są takie same, więc ich wartości są takie same, tak? No to dobrze by tu narysować z boku jeszcze wektor przyspieszenia A1 i wektor przyspieszenia A2. On tu będzie A2, a tu jest A1. Długości tych wektorów powinny być takie same. No dobrze, no i teraz, więc skoro
pierwsze ciało poprzez linkę działa na ciało drugie, to drugie ciało poprzez linkę działa na ciało pierwsze. Jakkolwiek kierunek tych sił się zmienił, ale nadal częściowo ta trzecia zasada dynamiki jest tu stosowana, czyli wartości tych dwóch sił są takie same. No i teraz tu już mam wszystkie siły działające na ciało to pierwsze, a na ciało drugie jeszcze działa też ciężar, jest równoważony przez siłę reakcji, tą Fr2 czy Q2 jest równoważony, ciężar drugiego ciała jest równoważony przez siłę reakcji podłoża Fr2. Skąd się bierze ta siła Fr2? Ponieważ ten klocek drugi naciska na podłoże siłą Fn2, no to podłoże naciska na klocek siłą Fr2. Fr2 to jest Fn2, to Fr2. Te siły Fr2, Fn2 się nie równoważą, bo siła Fn2 nie działa na nasze ciało. I możemy w taki ogólny przypadek rozpatrzyć, gdy siła tarcia występuje, no to jedyna siła tarcia może występować w przypadku kontaktu ciała drugiego z podłożem, ponieważ to ciało próbuje się poruszyć, znaczy ta siła N2 próbuje poruszyć to ciało w tę stronę i założymy, że te współczynniki tarcia są tak dobrane, że to ciało zaczyna poruszać się w tym kierunku, więc siła tarcia jest przeciwna do prędkości, równoległa do podłoża i przeciwna do prędkości. W takim razie siła jeszcze tarcia działa przeciwnie do tej siły N2 i ponieważ jednak muszą przeważyć siły zgodne z wektorem przyspieszenia, a on jest skierowany zgodnie z prędkością, bo jeszcze tu przypomnę, że jak mamy takie uogólnienie, jeżeli mamy ruch prostoliniowy przyspieszony, to w nim wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z wektorem prędkości. Jeżeli mamy ruch prostoliniowy opóźniony, to wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości. Ponieważ tu mamy ruch prostoliniowy przyspieszony, to wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, więc w tym kierunku jest skierowany. I wypadkowa siła działająca na dane ciało musi być skierowana zgodnie z wektorem przyspieszenia. Wypadkowa siła to jest działająca na ciało drugie, to jest N2 plus T2 plus Q2 plus Fr2. Te się równoważą, zostają te dwie i wypadkowa tych dwóch musi być zgodna z przyspieszeniem, a więc musi przeważyć siła N2, więc wektor T2 musi być krótszy od wektora N2. No to już inne siły nie działają, tu też, ponieważ to ciało zaczyna się poruszać w tym kierunku, ruch jest prostoliniowy, przyspieszony, no się nie poruszało, zaczyna się poruszać, więc wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest skierowany zgodnie z prędkością, a więc też do dołu i z tych dwóch sił muszą przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, więc skoro dwie siły działają, to siła Q1 musi mieć większą wartość od siły N1. No i teraz dalej już jest ten sam schemat, musimy zapisać układ równań, czyli drugą zasadę dynamiki już dla wartości przyspieszeń i sił wypadkowych dla pierwszego i drugiego ciała, więc wystarczy w miejsce Fw1 i Fw2 wstawić wartości sił wypadkowych działających na pierwsze i drugie ciało. I jak to robimy? Najpierw zaczynamy od tego zapisu wektorowego, chociaż w większości szkół, jak ja tak obserwuję, taki schemat działania nauczycieli i też uczniów, że bardzo często się pomija się ten zapis wektorowy. Taki jest schemat akceptowany przez bardzo dużo osób, ale mówię, że to na własną odpowiedzialność możecie skracać. Natomiast ja proponuję, żeby znaczy zapisać, żeby pokazać osobie sprawdzającej, że ma się większą wiedzę niż ci, co po prostu gdzieś tam na pamięć uczą się jakichś schematów i rzeczywiście można nawet część uczy się fizyki w taki sposób, że rozwiązuje bardzo dużą ilość zadań takimi, znając sobie takie schematy, czasami nawet nie rozumie tego schematu, ale go stosuje i po iluś powtórzeniach bez jakiegoś głębszego zrozumienia można zadania też rozwiązać, tylko trzeba tych zadań dużo więcej wtedy wykonać. Tak? Jak się rozumie, to tych zadań można mniej wykonać i być przygotowanym do nawet zadań trudniejszych. Taka jest, więc ja proponuję, żeby już tak w sposób ścisły to robić. Więc najpierw wektorowo, siła wypadkowa działająca na pierwsze ciało, no to jest suma wektorowa siły tych dwóch, czyli Q1 plus N1 zapisane. Wartość tej siły to jest, ponieważ muszą przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem,
przyspieszeniem, czyli wartość tej siły wypadkowej to będzie wartość siły Q1 pomniejszona o wartość siły N1, ponieważ ta siła N1 częściowo neutralizuje działanie tej siły, czyli co jest ta siła wypadkowa? To tak jakby jedna siła działała, skierowana zgodnie z przyspieszeniem, której skutek działania jest taki sam. To byłaby siła skierowana do dołu o wartości równej różnicy wartości Q1 i N1. Czyli mamy tu Q1 minus N1, a już N1 nie piszę, bo N1 jest równe N2 równe jest N. Nie mnożymy ilości dodatkowych niewiadomych. To samo siła wypadkowa działa na drugie ciało. To są 4 siły, jak mówiłem, N2, T2, Q2, FR2. Te dwie siły obok siebie piszemy, bo ich suma daje 0, zostaje tylko N2 i T2 i przypominam, dopóki zapis wektorowy zawsze jest to plus. I teraz patrzymy na te siły i na wektor przyspieszenia. Te siły mają taki sam kierunek jak wektor przyspieszenia, to jest ta prosta, ale siła N2 działa zgodnie z wektorem przyspieszenia, a siła T2 przeciwnie, muszą przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, czyli tak jakby jedna siła działa, ta siła wypadkowa, o wartości równej, skierowana zgodnie z A czy zgodnie z N2, o wartości równej N2, gdzie to jest wartość N2, pomniejszona o wartość T2. Czyli to będzie wartość tej siły, to będzie od N2 odejmujemy wartość T2, ale oczywiście nie piszemy N2, ponieważ N2 i N1 jest takie samo, jest równe po prostu N. I teraz co? FW1 to wstawiamy tu, FW2, czyli to wstawiamy tu, jest wstawione. Tak jak mówiłem, zawsze w przypadku układu dwóch ciał, te dwie siły, którymi linka działa na oba te ciała, co do wartości równe sobie, w tych obu równaniach będą zawsze wchodziły z przeciwnym znakiem, więc aby pozbyć się jednej z niewiadomych, bo tu mamy praktycznie dwie niewiadome. A jest naszą jedną niewiadomą i drugą niewiadomą jest nasza siła, A jest naszą niewiadomą pierwszą, a drugą jest ta siła N. No to można się też inny sposób pozbyć tej siły N, po prostu z jednego z tych równań wyrazić to N przez pozostałe wielkości i wstawić do drugiej metodą podstawiania. Oczywiście, że metoda podstawiania też jest tu przy układach równań, tak jak zawsze pewnie rozwiązywaliście, jest tu skuteczna, ale myślę, że szybsza jest ta metoda z dodawaniem tych równań stronami. Więc dodajemy stronami, siła N jest raz minus, raz plusem się redukuje, zostaje po lewej Q1 minus T2, a po prawej wyłączamy A za nawias, to będzie M1 plus M2, M1 razy M plus M2 razy A. Żeby A obliczyć, dzielimy przez ten nawias, czyli do mianownika dochodzi to M1 plus M2 i teraz zamiast Q1, uwaga, Q1 to jest M1 razy G, Q2 to jest M2 razy G. Więc w miejsce Q1 stawiamy M1 razy G, a w miejsce T2 no to siły tarcia. Siła tarcia to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku, czyli współczynnik tarcia razy siła nacisku Fm2, a wiemy już, że jak ciało spoczywa na płaskiej, poziomej powierzchni, to siła nacisku co do wartości równa jest ciężarowi, czyli jest na Q2, a Q2 to jest M2 razy G. Więc tu wstawiamy siłę tarcia, jej wartość to jest mi M2 razy G. I dzielimy przez to M1 plus M2 i wstawiamy tu wartości liczbowe. Tu nawet oczywiście wiemy, że kilogram razy metr na sekundę do kwadratu to jest newton, ale w tym przypadku to nawet nie ma sensu zamieniać, bo jak tu też będziemy mieć kilogram razy metr na sekundę do kwadratu i wtedy w mianowniku mamy kilogram, w liczniku wyjdzie nam tam liczba razy kilogram razy metr na sekundę do kwadratu i ten kilogramy się skrócą, zostanie metr na sekundę do kwadratu i tu mamy rozwiązanie. I teraz jeszcze ostatni fragment, to jest te dwa ciała zawieszone, znaczy z linką przewieszoną przez taki bloczek wiszący i jedno z tych ciał przeważy, zaczną się poruszać i jeszcze tu obliczymy dla tego przypadku, żeby żeby ta lekcja no, miała jakąś taką ideę główną, czyli żeby coś łączyło te zadania i łączy to, że to jest ruch układu ciała. Więc teraz to ostatnie zadanie jeszcze. I to ostatnia część dzisiejszej lekcji, tak żeby to stanowiło pewną całość, powiązane tematycznie. Mamy ten ostatni przypadek z tych typowych takich, że mamy dwa ciała o masie M1, M2. Tu akurat M1 niech będzie większy od M2. I połączone są linką przewieszoną przez nieważką linką, nieościągliwą i przerzuconą przez nieważki bloczek. Ten bloczek tam żadnego między tą linką a bloczkiem zakładam żadnego tarcia nie ma.
No i teraz trzeba obliczyć przyspieszenie. I jak mówiłem, że takie zadania mogą być wstępem do zadania również z kinematyki, gdzie potem możemy obliczać na przykład prędkość po jakimś czasie tych ciał, czy drogę przebytą, czy czas ruchu, ale to najpierw trzeba obliczyć przyspieszenie. No, w takim razie zaczynamy rysować siły. I teraz no, istotne jest, które ciało ma większą masę, bo to ciało ma większy ciężar. I wtedy przewidujemy, w którą stronę, jeżeli te klocki spoczywały wcześniej, w którą stronę zacznie ten układ się poruszać. Więc jeżeli oczywiście początkowo spoczywały i puściły te bloczki, te ciała, no to przeważy to ciało o masie M1 przeważy, czyli ciężar tego ciała o masie M1 przeważy, czyli zacznie się ten klocek pierwszy poruszać do dołu, to prędkość V1 i klocek drugi zacznie się poruszać do góry. Zarówno ten klocek, ponieważ wcześniej spoczywały, to oba rozpoczynają ruch, czyli przyspieszają, czy oba będą poruszały się ruchem jednostajnie przyspieszonym. I pamiętajmy właśnie, że w ruchu prostoliniowym przyspieszonym wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z prędkością, a w ruchu prostoliniowym opóźnionym jest przeciwnie do prędkości. Więc tu wiemy, że to ciało porusza się do dołu i przyspiesza, czyli tak samo jak wektor prędkości, tak samo skierowany jest wektor przyspieszenia tego ciała. I podobnie tu, to ciało zaczyna poruszać się do góry i przyspiesza, więc ruch jest prostoliniowy przyspieszony, więc w tym ruchu wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z wektorem prędkości, więc też do góry. No i oczywiście ze względu na to, że linka jest nierozciągliwa, to wartości tych dwóch przyspieszeń, wartości prędkości w danym momencie są takie same, więc zobaczmy to, że to jako V po prostu. Wartości przyspieszeń są, w ogóle przyspieszenie jest to stałe i wartości są również takie same, to znaczymy jako A, żeby nie mnożyć niewiadomych, i również te siły N1 i N2 zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Dynamiki są oczywiście troszeczkę zmodyfikowaną, że kierunek sił, znaczy ten bloczek zmienił kierunek sił, ale nadal wartości tych sił są identyczne. Czyli wartości N1 i N2 są takie same, więc zastąpimy wartości tych sił jako N. I schemat jest ten sam, że chcemy zapisać drugą zasadę dynamiki dla jednego ciała w formie takiej już bez ułamka, czyli FW1 równa się M1 razy A. Oczywiście nie piszemy A1, bo to jest to samo co A. FW2 to jest M2 razy A i trzeba oczywiście takie niewydarzone jest trochę lepiej. I trzeba oczywiście najpierw znaleźć wektor siły wypadkowej FW1, a właśnie trzeba narysować, więc najpierw wektorowo FW1, wektorowo FW2, potem wartości tych sił. No to ważne, jak te siły teraz rysujemy. Więc tak jak wcześniej mówiłem, że trzeba zacząć od tej siły, która decyduje o ruchu układu. To, że ten układ zaczął się poruszać, ten pierwsze ciało do dołu, a drugie do góry, o tym zadecydowało ciężar pierwszego ciała. Więc rysujemy najpierw ten wektor Q1, w miarę długi, bo wiemy, że niektóre tam siły z pewnością będą krótsze od tego wektora, ponieważ ta siła będzie musiała nam przeważyć, będzie musiała być zgodna z wektorem przyspieszenia. Czyli teraz ta siła próbuje rozpędzić ten klocek do dołu, ten klocek czy to ciało poprzez tą linkę działa w tym miejscu do góry tą siłą M2 na ciało drugie, a skoro A działa na B, to B działa na siłą o tej samej wartości. Tu akurat kierunek został zmodyfikowany przez ten bloczek, ale wartości tych sił takie same. A właśnie, a teraz jaką tą siłę rysujemy? Tak długo jak tą, a jaką tą siłę rysujemy? Na pewno krótszą od Q1, ponieważ to są jedyne siły działające na pierwsze ciało, a wiemy, że wypadkowa sił działających na to ciało musi być zgodna z wektorem przyspieszenia, który jest skierowany w tym przypadku zgodnie z prędkością, czyli wypadkowa tych dwóch sił musi być zgodna z wektorem A1, czy musi przeważyć siła Q1, więc dłuższy wektor Q1 od N1, albo odwrotnie, jak już ten narysowaliśmy, to wektor N1 krótszy od N1, a N2 tak samo długi jak N1. No i teraz już nie ma innych sił działających na pierwsze ciało, ale teraz na ciało drugie działa jeszcze ciężar. I teraz pytanie, jak go narysować? To zawsze patrzymy na wektor przyspieszenia. To ciało porusza się do góry, przyspiesza, więc wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością i to są jedyne siły działające, więc wypadkowa
tych dwóch sił musi być zgodna, zgodnie z drugą zasadą dynamiki, z wektorem przyspieszenia, czyli musi być skierowana do góry, więc z tych dwóch sił musi przeważyć siła N2, więc wektor Q2 musi być krótszy od N2, więc rysujemy najpierw Q1, najdłuższy wektor, potem ta siła i ta siła o równej długości, ale krótsza od Q1, bo wypadkowa tych dwóch musi być skierowana zgodnie z A1 czy do dołu. I teraz, ponieważ tu wektor przyspieszenia drugiego ciała jest do góry skierowany, to z tych dwóch sił, a to są jedyne siły działające na to ciało, musi przeważyć siła N2, więc ten wektor dłuższy od tej siły. Więc trzeba na końcu zawsze uzgodnić te długości wektorów. No i dalej w takim razie wektorowo FW1 to jest Q1 plus N1, a wartość tego, ponieważ siły mają taki sam kierunek, ale przeciwne zwroty, musi przeważyć siła zgodna z wektorem przyspieszenia, czyli od wartości sił zgodnych z wektorem przyspieszenia odejmujemy wartości sił przeciwnych do wektora przyspieszenia. Nie piszemy już N1 i N2, tu N1, ponieważ N1 i N2 są takie same równością N. Siła wypadkowa działająca na drugie ciało to jest suma wektora N2 i Q2, to mamy. Te dwie siły mają taki sam kierunek jak wektor przyspieszenia, ale zwroty różne, przeciwne, to musi przeważyć siły, muszą przeważyć siły zgodne z wektorem przyspieszenia. Jak są dwie, no to musi przeważyć ta siła N2, która to jedyna, która jest zgodna z wektorem przyspieszenia, więc odejmujemy od N2 Q2, ale przy N2 nie piszemy tej dwójki, ponieważ N2 jest równe N, żeby nie mnożyć niewiadomych. I wstawiamy teraz to FW1, F2, także wartości sił wypadkowych, tu i tu, które wstawiłem FW1, tu wartość FW1, a tu wartość FW2. I jak zawsze ta siła, którą nitka działa na jedno drugie ciało, ta wartość tej siły będzie w obu równaniach występowała z przeciwnym znakiem, więc można by obliczyć na przykład n stron i wstawić tu wzorem i zniknie nam, albo po prostu dodać stronami lewe strony lub prawe strony. Ja tak zrobiłem, dodałem lewe strony, to się to zredukowało, zostało Q1 minus Q2, to jest tu. Dodałem prawe strony, wyłączyłem A przed nawias, to jest tu A, M1 plus M2 w nawiasie i podzieliłem przez ten nawias, mamy A równa się Q1 minus Q2 przez M1 plus M2. No to wiemy, że Q1 to jest M1 razy G, Q2 to jest M2 razy G. Wstawiłem w tym miejscu, wyłączyłem G przed nawias, znaczy za nawias, wstawiłem dane, tam są dane podane, dość proste i 8 minus 2 to jest 6. 6 razy, właśnie tu jeszcze 8 plus 2 to jest też tu 10, dziesiątka się skraca z tą dziesiątką, zostaje po prostu 6, a jednostki, tu się będzie kilogram, tu jest kilogram, skracają się kilogramy, zostaje metr na sekundę do kwadratu, czy w sumie mamy 6 metrów na sekundę do kwadratu, więc ta lekcja stanowi pewną taką całość, więc już dalej tu nie będę prowadził i następne to powtórzenie będzie jeszcze wymagało wiele pewnie części, przechodzimy od rzeczy najprostszych do coraz trudniejszych i z pewnością takiej w planie, jak patrząc na to, co już zrobiliśmy, to następna lekcja pewnie będzie, tak jak już mówiłem, o równi pochyłej. Być może coś tam jeszcze dodam nowego, zależy ile czasu zajmie mi ta równia pochyła. W takim razie, ja jeszcze powtórzę, że te części, w opisie każdej części będą linki do pozostałych części. Czyli jak ktoś trafi na jedną część, to proszę zobaczyć tam na opis poniżej w komputerze takim stacjonarnym, to najlepiej jest to widoczne i wtedy tam będzie link do pozostałych części. No i tyle z mojej strony, także następny odcinek niebawem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Witam ponownie. Dzisiaj kontynuujemy powtórzenie z dynamiki. To jest już trzeci odcinek, będą oczywiście kolejne odcinki tej serii i tak jak zapowiadałem wcześniej w tym odcinku drugim, że zajmiemy się teraz równią pochyłą. To będzie akurat taka krótsza lekcja, ponieważ równia pochyła wymaga wyróżnienia, ponieważ sprawia dość duże problemy uczniom szkół średnich. Więc rozpatrzymy dwa przypadki, gdy ciało będzie się zsuwało starciem
z równi pochyłej i drugi przypadek, gdy ciało zostanie rozpędzone tą podstawę równie w górę równi i będzie poruszało się bezwładnie w górę równi. Oczywiście w tym pierwszym przypadku to będzie ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, a w drugim przypadku ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy. Więc zacznijmy od tego przypadku pierwszego, oznaczmy to jako A, że ciało zsuwa się z tarciem z równi pochyłej. Znaczy, gdyby tarcia nie było, to po prostu z całych tych rozważań usuniemy tą siłę tarcia i pozostanie, więc to nasza analiza będzie oczywiście również prawdziwa dla przypadku, gdy tarcia nie będzie. To po prostu będzie prostszy przypadek tego, który teraz rozpatrujemy. No więc my zajmujemy się na razie tu w dynamice obliczaniem wartości wektora przyspieszenia, ale zwykle zadania z dynamiki łączą się z zadaniami z kinematyki, ponieważ po obliczeniu, znaczy wymagają one najczęściej obliczenia właśnie wartości wektora przyspieszenia, a później, znając już to przyspieszenie, określamy jakieś cechy ruchu, na przykład drogę przebytą, czas ruchu, tak? Także, ale na razie zajmujemy się tylko tą częścią związaną czysto z dynamiką, czyli zachowaniem ciała, obliczaniem wartości wektora przyspieszenia. Więc tak jak w tych zadaniach poprzednich, jak rysujemy siłę, żeby obliczyć przyspieszenie, musimy skorzystać oczywiście z drugiej zasady dynamiki, czyli trzeba wartość wektora przyspieszenia, to jest wartość siły wypadkowej podzielona przez masę, więc musimy najpierw znaleźć wektor siły wypadkowej, potem jego wartość podzielić przez masę tego ciała i wtedy uzyskamy wartość wektora przyspieszenia. Określimy również jego kierunek i zwrot. I wtedy trzeba rysując te siły, trzeba zacząć od siły, która decyduje o ruchu całego układu. Tą siłą jest oczywiście ciężar ciała. Ten układ, znaczy my tu akurat stosujemy zasady dynamiki, a zasady dynamiki, ta pierwsza, druga i trzecia są spełnione tylko w układach inercjalnych, a układ związany z powierzchnią Ziemi nie jest układem inercjalnym, ale jeżeli obserwujemy jakieś tam zdarzenie w odpowiednio krótkim czasie, w którym Ziemia znacząco się nie obróci i też nie przebędzie zbyt, też również ten kąt obrotu Ziemi wokół Słońca też będzie minimalny, to z pewnym małym przybliżeniem traktujemy ten układ związany z Ziemią jako inercjalny i stosujemy tu również te zasady dynamiki. I wtedy zamiast siły grawitacji posługujemy się ciężarem. To oczywiście nie jest dokładnie to samo. Minimalnie ciężar i siła grawitacji różnią się od siebie i zresztą ciężar zależy od szerokości geograficznej, ale to pomijamy. To przy zadaniach z pola grawitacyjnego wtedy określimy dokładnie jaka jest różnica między siłą grawitacji i ciężarem. A dzisiaj traktujemy te dwie siły, ciężar i siłę grawitacji zamiennie. Więc załóżmy, że ta siła grawitacji, czyli ta ciężar działa prostopadle do Ziemi, tak? Tu rysujemy tą siłę, ponieważ ta siła decyduje, ma największy wpływ na zachowanie tego układu. Ale widzimy, że ta siła kół czy ciężar, ona właśnie część tej siły odpowiada za ruch ciała wzdłuż równi pochyłej, a druga część tak bezpośrednio ma wpływ na siłę, z jaką to ciało naciska na podłoże, czy na siłę nacisku. No, jeżeli siła tarcia potem będzie występowała, to pośrednio również ta siła Q2, czy ta jakby druga składowa, tu mamy dwie składowe, Q1 i Q2. Jeszcze przypomnę, co znaczy składowe danej siły, że ta druga siła, czyli Q2, ona też, gdyby siła tarcia występowała, a załóżmy, że występuje, ona też będzie miała pośrednio wpływ na ruch tego ciała, ponieważ będzie miała wpływ na siłę tarcia, bo siła tarcia zależy od siły nacisku, a siła Q2 i siła nacisku są ze sobą ściśle związane. Więc tu największym problemem dla uczniów jest najczęściej właśnie rozłożenie ciężaru na te dwie składowe, bo co to znaczy w ogóle rozłożyć jakąś siłę
na składowe. To znaczy zastąpić daną siłę innymi siłami, których skutek działania jest taki sam jak tej jednej. No ale jaki jest sens zastępowania jednej siły kilkoma siłami, zwykle dwiema siłami? Znaczy jest sens taki, jeżeli to pozwala nam ułatwić analizę danego przypadku. I tu właśnie zastąpienie tego ciężaru siłą, która działa wzdłuż równi i siłą, która jest prostopadła do równi, ułatwia nam dalsze rozwiązanie. No więc w takim razie najpierw musimy znaleźć te składowe Q1 i Q2. Zwykle tak się oznacza, że tą składową równoległą do równi się oznacza symbolem Q1, a tą prostopadłą do równi oznacza się Q2. Jak się rozkłada wektor na składowe? Najpierw tu mam ten wektor Q, tak? To z początku tego wektora rysujemy dwie linie, takie cieniutkie pomocnicze linie, jedna równoległa do równi, a druga prostopadła do równi. To jeszcze nie są te wektory. I dopiero jak narysuję tą linię, ja już tu jej nie rysowałem dalej, ale moglibyśmy tak cieniutko ją dalej tu narysować, tą drugą też tu cieniutko, i dopiero później z końca tego wektora rysujemy dwie linie do nich równoległe, czyli stąd rysujemy linię równoległą do tej linii, do równi, tak? To jest ta linia i dorysujemy tę linię przerywaną, aż przetnie się z tym drugim kierunkiem, to jest to miejsce przecięcia i tam rysujemy koniec tego wektora Q2 i teraz rysujemy drugą linię, która wychodzi stąd i jest równoległa do tego kierunku prostopadłego do równi, czyli kierunek prostopadły do równi i teraz stąd rysujemy linię cieniutką albo przerywaną, która jest równoległa do tego kierunku i szukamy miejsca, gdzie ta linia przetnie się z tym drugim kierunkiem, czyli jeden kierunek wybieramy, cieniutką linię rysujemy, tu drugi kierunek wybieramy, rysujemy cieniutką linię z początku wektora tego ciężaru, tak? I potem dwie linie z końca wektora rysujemy, z końca tego wektora Q, czy ciężaru, rysujemy dwie linie do tych linii równoległe. One się przecinają z tymi pozostałymi kierunkami, czyli linia równoległa do tego kierunku przetnie nam się z tym kierunkiem w tym miejscu, to będzie koniec składowej tej pierwszej i linia równoległa do tego kierunku narysowana z końca Q przetnie nam ten drugi kierunek w tym miejscu, tu jest koniec drugiej składowej. I teraz czym jest to Q1 i Q2? Że gdyby zamiast ciężaru Q działały właśnie takie siły jak Q1 i Q2, tak skierowane i o takich wartościach, to skutek działania tych dwóch sił byłby taki sam jak tej jednej. No i teraz to nam ułatwia dalszą analizę. Teraz wiemy, że jak to ciało, załóżmy, że są warunki spełnione zsuwania się tego ciała z równi pochyłej, o czym zaraz powiemy, to ciało nie porusza się w kierunku prostopadłym do równi. Więc możemy zastosować tą pierwszą zasadę dynamiki również dla tego jednego kierunku, że skoro w tym kierunku nie ma, znaczy ciało się nie porusza, to albo w tym kierunku żadna siła nie działa, lub siły działające wzajemnie się równoważą. Tu już widać, że w tym kierunku prostopadłym do równi działa siła Q2 na nasze ciało, a w tym kierunku ciało się nie porusza, to musi ta siła być równoważona przez jakąś inną siłę. Oznaczyłem ją Fr. To jest siła reakcji podłoża, no bo skąd się ta siła skąd się siły biorą? Występują siły działające na odległość. To też do końca nie jest prawda, ale zakładając że jesteśmy jak gdyby zanurzeni jeszcze w tej fizyce newtonowskiej, to traktujemy na przykład siłę grawitacji jako siłę działającą na odległość, a oczywiście teraz już wiemy po Einsteinie, że tak naprawdę siła grawitacji jest to właściwie zjawisko grawitacji to nie polega na działaniu siły, tylko polega na deformacji przestrzeni. Mówimy czasami o zakrzywieniu przestrzeni. No, ale posługując się tym pojęciem siły grawitacji, czyli właśnie tkwiąc w tej fizyce jeszcze klasycznej, można traktować, że jest to siła działająca na odległość. Tak?
Więc te siły, które działają, to albo to są siły działające na odległość, w tym przypadku to może być siła grawitacji, magnetyczna, elektryczna, no to akurat tych dwóch podstawowych tu nie ma, a reszta sił to są siły występujące przy bezpośrednim kontakcie tych ciał. Więc jeżeli jakaś siła działa na to ciało, a nie jest to siła już działająca na odległość, tak jak ta siła grawitacji, no to musi na tą siłą działać jakieś ciało, które ma bezpośredni kontakt z naszym tym klockiem. No to tym ciałem jest oczywiście równia, więc ta siła Fr jest to siła, jaką równia działa na nasze ciało. Zawsze musi być źródło siły. Jest ciało, na które siła działa i ciało albo układ, który jest źródłem danej siły. Więc źródłem tej siły jest równia. No tak, ale skoro ta równia działa na to nasze ciało, no to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, to ciało musi działać na tą równię. Więc ta siła nacisku i co wiemy o tej sile, jaką to ciało działa na tą równię, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, ta siła ma taki sam kierunek, taką samą wartość, tylko przeciwny zwrot niż siła, jaką podłoże, czyli równia działa na ten klocek. Tak naprawdę ta analiza powinna być z drugiej strony, że najpierw przyczyną główną tego nacisku jest, że ciężar, to jest składowa Q2, próbuje to ciało rozpędzić w tym kierunku, podłoże, czyli zaczyna naciskać na to podłoże i skutkiem reakcji tego podłoża na tę siłę nacisku jest ta siła Fr skierowana prostopadle do równi. I oczywiście, ponieważ zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siła Q2 i siła Fr, one się równoważą, więc wartości tych dwóch sił, a więc ich długości, jak rysujemy, muszą być na rysunku takie same, czyli długość tego wektora i tego musi być taka sama. I to wynika właśnie z pierwszej zasady dynamiki. A zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jak ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A i te siły różnią się tylko zwrotem i wartości są takie same, więc wartość siły Fr jest taka sama jak wartość siły nacisku, więc widzimy, że wszystkie te trzy siły Fn i Fr, one są równe co do wartości zgodnie z trzecią zasadą dynamiki i wartość Fr i Q2 jest taka sama, ponieważ wynika to z pierwszej zasady dynamiki, a więc również wartość siły Fn i wartość siły Q2 te wartości są też takie same. Co zapisałem też w tym miejscu, że wartość siły nacisku jest równa wartości siły reakcji podłoża i jest równa sile Q2. I teraz tym kolejnym problemem jest to, że zwykle w zadaniach z równi właśnie znamy często masę, chociaż nawet czasami masa nie jest potrzebna, ale znamy kąt alfa, kąt nachylenia równi i znamy wartość przyspieszenia ziemskiego, czy to g nasze małe. Więc trzeba będzie wyrazić w takim razie wartość tej siły Q1 i wartość siły Q2 poprzez wartość ciężaru Q, bo ciężar to jest nic innego, tylko obliczamy mnożąc masę ciała razy przyspieszenie ziemskie, czyli Q to jest m razy g. No to w takim razie trzeba oczywiście używając funkcji trygonometrycznych, funkcji sinus i cosinus, wyrazić właśnie te wartości składowych Q1 i Q2 przez wartość tego ciężaru Q, czyli wartość m razy g. Tak? No, w takim razie trzeba znaleźć najpierw ten kąt alfa w tych trójkątach prostokątnych, które tu się pojawiły. Tu mamy jeden trójkąt prostokątny, to jest kąt prosty, i drugi trójkąt prostokątny. I można by wykazać, że ten kąt jest równy i ten kąt, że są to kąty równe temu kątowi alfa i to można wyjść z tej naszej wiedzy, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, ale bardzo często właśnie na fizyce już korzystamy z tego pewnego uogólnienia tego faktu taki dość taka regułkę można sformułować, która właśnie opiera się oczywiście na tym, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 i ta regułka takie już brzmienie, że że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe.
No mówię, to wynika z tego, że w trójkącie mamy sumę, że suma kątów jest równa 180 stopni, ale można dużo szybciej wtedy znaleźć kąty, które są równe. I teraz, więc poszukam teraz kąta, kąta innego niż kąt alfa, a którego ramiona są prostopadłe do ramion kąta alfa. Więc to ramię kąta alfa jest prostopadłe do Q2. To ramię kąta alfa jest prostopadłe do Q. To między ramionami, między Q2 i Q jest też kąt alfa. A tu mamy znowu dwie proste równoległe, czyli ta prosta i ta prosta, przecięte trzecią prostą, no to te kąty też są równe. I z pewnością zaraz zapiszemy, chcąc wyrazić Q1 poprzez Q, no to podzielę długość wektora tego Q1, czyli jego wartość pośrednio, bo długość jest powiązana z wartością, więc długość tego wektora, czyli Q1, podzielę przez Q, czy Q1 przez Q. No i ja tu już napisałem, że to jest sinus alfa, ale teraz ponieważ też uczniowie mają problemy czasami z funkcjami trygonometrycznymi, szczególnie jeżeli, zwykle te funkcje są definiowane przy pewnym szczególnym ustawieniu tego trójkąta prostokątnego. Jak te trójkąty prostokątne jakoś są obrócone, to zwykle właśnie to stanowi dla ucznia często problem, co to jest za funkcja. To ja podam ten swój sposób, jak niezależnie od tego, jak te trójkąty prostokątne są obrócone, jak szybko zweryfikować, czy to jest funkcja sinus, czy to jest funkcja cosinus. Więc wiemy, że w przypadku funkcji sinus i cosinus w mianowniku jest długość przeciwprostokątnej. Więc pytamy się, co to jest za funkcja trygonometryczna tego trójkąta, tego kąta alfa, jak podzielimy Q1 przez Q. To pierwsze pytanie jest, czy w mianowniku jest długość przeciwprostokątnej. Znaczy oczywiście, jeszcze raz, u nas to Q nie jest długością tego wektora, tylko wartością tego wektora, ale jak podzielimy przez siebie wartość Q1 przez wartość Q, to ten stosunek będzie równy stosunkowi długości tego wektora i długości tego wektora, ponieważ długości tych wektorów są proporcjonalne do wartości tych sił. Tak? Dlatego mimo, że dzielimy siły przez siebie, to stosunek do wartości tych sił będzie równy stosunkowi długości tych wektorów. Tam jednostki się wtedy skracają, tak, że jak siła jest w newtonach, druga też jest w newtonach i te newtony jak podzielimy przez siebie, to się zredukują i zostanie stosunek taki sam, jakbyśmy dzielili długości tych dwóch wektorów. I teraz więc pierwsze pytanie, jakie zadajemy, czy w mianowniku jest przeciwprostokątna? Więc czy Q jest przeciwprostokątną tego trójkąta prostokątnego? Oczywiście tak, więc już i wtedy wiemy, że to jest albo sinus, albo cosinus, bo zarówno we wzorze na funkcję sinus, jak i we wzorze na funkcję cosinus występuje długość przeciwprostokątnej w mianowniku. I drugie pytanie zadajemy, czy w liczniku jest bok naprzeciwko kąta alfa. Tu jest kąt alfa, naprzeciwko kąta alfa jest właśnie ten bok, czy długość Q1 to jest długość boku naprzeciwko kąta alfa, więc to jest funkcja sinus. Gdyby to nie był bok naprzeciwko kąta alfa w liczniku, to byłaby druga funkcja, czyli cosinus. No i teraz oczywiście potrzebujemy to Q1, to mnożymy obie strony przez Q, to Q więc przechodzi, oczywiście ja mówię, że mnożymy, ale tak naprawdę ja już nic tu nie mnożę, tylko to Q z mianownika przestawiam tu, znaczy jak jest taki równania, gdzie tylko jest mnożenie i dzielenie po obu stronach, to te literki przechodzą, znaczy to mnożenie przez jakąś tam wielkość czy dzielenie powoduje, że literki przechodzą tak na skos. Tu oczywiście to sinus alfa można zapisać jako sinus alfa przez 1 i wtedy z mianownika mnożąc przez Q obie strony, to tu Q się pojawia i skraca się z tym Q, a drugie Q się pojawia po drugiej stronie w liczniku, czyli tu byłby Q sinus alfa przez 1, oczywiście jedynki nie piszemy, ale skutek jest taki, jakbyśmy do zmianownika to Q przestawili tu do licznika, czyli obok tego sinusa. Tak? Więc przestawiliśmy, teraz Q oczywiście to jest m razy g, więc mamy, że wartość tej składowej ciężaru Q1 to jest mg sinus alfa. No i podobnie chcemy teraz tą składową
Q2 i wartość wyrazić przez ciężar, no to musimy powiązać ze sobą jakąś funkcją trygonometryczną, więc dzielimy długość tego, wartość Q2 przez wartość ciężaru, Q2 przez Q i ta sama analiza, pytamy się, czy w mianowniku, czy jest długość przeciwprostokątnej, więc czy Q jest, tu mamy ten trójkąt prostokątny, tu jest kąt prosty, więc Q jest przeciwprostokątną, więc już wiemy, że to jest sinus lub cosinus, a teraz pytamy się, czy w liczniku jest bok znaczy przy kącie alfa, więc czy Q jest przy kącie alfa? Tak, Q jest przy kącie alfa. To jest częścią tego kąta alfa. Więc to jest ta druga funkcja, czyli cosinus. No i to oczywiście obliczamy z tego Q2, więc mnożymy przez Q2 i Q2 to się pojawia obok kosinusa, Q to jest Q się pojawia obok kosinusa, czy Q to jest m razy g i mamy już wyrażone ten składową ciężaru, wartość składowej ciężaru Q2 poprzez ciężar tego ciała, czyli mamy to jest mg cosinus alfa. No i jeszcze, jeżeli tarcie będzie występowało, to pamiętamy, że siłę tarcia oblicza się mnożąc współczynnik tarcia razy siła nacisku, a ponieważ siła nacisku jest równa sile reakcji podłoża zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, a siła reakcji podłoża jest równa wartości składowej, znaczy wartość tej składowej wartość siły reakcji podłoża jest równa wartości składowej ciężaru Q2. Z pierwszej zasady dynamiki wynika, no to mamy, że Fn jest równe Fr równa się Q2, a Q2 to jest to, co tu, czyli mg cosinus alfa. W takim razie możemy siłę tarcia teraz jej wartość obliczyć, mnożąc współczynnik tarcia z siła nacisku, czyli siła nacisku to jest Q2, a jest równa Q2 co do wartości, a Q2 jest równa mg cosinus alfa i już to mamy. No i teraz zajmiemy się, już te takie pośrednie obliczenia przygotowaliśmy sobie. Teraz możemy zająć się tym głównym problemem, czyli obliczenie wartości wektora przyspieszenia. Jeszcze wróćmy do rysunku. Założyliśmy, że warunki tu są spełnione do tego, że jak po położeniu tego klocka zaczyna on się zsuwać. W takim razie wcześniej się nie poruszał, zaczyna się poruszać coraz szybciej, czy ruch jest prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony. Kierunek prędkości wektor prędkości jest równoległy do równi pochyłej, a wiemy, że w ruchu prostoliniowym przyspieszonym wektor przyspieszenia jest zgodny z wektorem prędkości, czyli również wektor przyspieszenia jest skierowany równolegle w dół równi. I pamiętajmy, że wektor przyspieszenia nie wskazuje kierunku ruchu. Akurat w tym przypadku jest w ruchu prostoliniowym przyspieszonym, on jest zgodny z wektorem prędkości, ale zaraz w tym drugim punkcie lekcji, czyli gdy rozpędzimy ciało w górę równi, tak wcale nie będzie. No i teraz, skoro wektor przyspieszenia jest skierowany równolegle do równi w dół równi, to siła wypadkowa też musi być skierowana w dół równi, zgodnie z wektorem przyspieszenia. Bo o tym mówi druga zasada dynamiki, że wektor przyspieszenia i siła wypadkowa są to wektory tak samo skierowane. No to, aby obliczyć wartość wektora przyspieszenia, musimy podzielić wartość siły wypadkowej przez masę. No to najpierw znajdziemy wektor siły wypadkowej. Przypominam, siła wypadkowa, fizyczna definicja siły wypadkowej to jest siła, której skutek działania jest taki sam jak wszystkich rzeczywiście działających na ciało sił, więc dodajemy w takim razie wszystkie siły, które działają na nasze ciało. A jakie działają na nasze ciało? No, działa ciężar, działa siła reakcji podłoża i działa siła tarcia. Te trzy siły działają, czyli Q plus Fr plus T. Zawsze dodajemy, jak szukamy siły wypadkowej, wektorowo zawsze dodajemy wektory sił. Niezależnie jak są skierowane. Mogą być zgodnie, przeciwnie, pod jakimś innym kątem, zawsze je dodajemy. Dopiero później, jak przejdziemy będziemy szukali wartości siły wypadkowej, to wtedy czasami te minusy mogą się gdzieś tam pojawić. Ale dopóki zapis jest wektorowy, zawsze jest tam plus, to jest suma wektorowa, suma.
No i teraz oczywiście, aby uprościć sobie rozwiązanie, właśnie zastąpiliśmy ciężar ciała poprzez te składowe Q1, Q2, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, że te składowe to są siły, których skutek działania byłby taki sam jak tego ciężaru, a matematycznie to jest po prostu to Q jest równe sumie tych wektorów. Jakbyśmy dodali metodą równoległą boku właśnie te dwa wektory, to otrzymamy wektor właśnie Q. Więc możemy zastąpić ciężar ciała, ten wektor ciężaru ciała sumą wektorów i jego składowych, czy Q1 plus Q2 i dobrze jest tak pisać właśnie w takiej kolejności te siły, żeby obok siebie to siła Q2 i FR, żeby te siły obok siebie były, ponieważ wiemy, że siła Q2, siła FR, one nawzajem się równoważą, więc ich suma daje 0, czyli Q2 plus FR to jest 0. Zostaje nam, że siła wypadkowa to jest, ten wektor siły wypadkowej to jest Q1, wektor siły to jest Q1 i plus siła tarcia. Q1 plus tarcia. I tu jest zawsze plus. I teraz spójrzmy. Zakładamy, że to ciało rzeczywiście zaczęło się zsuwać, że są spełnione warunki tego, aby ciało właśnie zaczęło się zsuwać po położeniu go na równie pochyłej, czyli wiemy, że na pewno będzie to ruch prostoliniowy, jednostajnie przyspieszony i wektor przyspieszenia będzie wtedy zgodny z prędkością, czy będzie skierowany w dół. I teraz mamy siłę wypadkową, która jest równa sumie Q1 i T, czyli Q1 i T, więc wiemy, że też z drugiej zasady dynamiki, że siła wypadkowa jest tak samo skierowana jak wektor przyspieszenia, czyli musi być skierowana w dół równie. A w takim razie, jak mamy dwie siły tylko działające, które jakby składają się na tą siłę wypadkową, po redukcji tych, znaczy FR i Q2, no to z tych dwóch sił muszą przeważyć siły zgodne z wektorem przyspieszenia, czy siła Q1 musi przeważyć tą siłę T, bo wypadkowa tych dwóch sił musi być skierowana w dół równie. W takim razie, jak rysujemy ten rysunek, to musimy narysować siłę, jeżeli wybierzemy już jakąś dowolną tą siłę Q, więc otrzymamy pewną długość tego wektora Q1, to siłę tarcia rysujemy, ona zawsze przeszkadza w ruchu, więc przeciwna do prędkości i musi być krótsza od Q1. W ogóle warunek na to, aby w ogóle to ciało zaczęło się zsuwać, jest taki, aby właśnie składowa Q1 była większa od siły tarcia statycznego. Tylko w tych zadaniach, zwykle w zadaniach właśnie z dynamiki, z kinematyki na poziomie szkoły średniej, przyjmuje się, że współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego jest taki sam, chociaż nie jest to do końca prawda, więc musimy więc tu zakładamy właśnie, że to tarcie statyczne, współczynnik tarcia statycznego i współczynnik tarcia kinetycznego jest taki sam i warunkiem na to, żeby się zaczęło to ciało zsuwać, jest to, aby składowa tego ciężaru Q1 była większa od maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. A ta maksymalna wartość siły tarcia statycznego, w tym przypadku zakładając, że ten współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego jest taki sam, będzie równa wartości siły tarcia kinetycznego również wtedy. Także jest to założenie właśnie, że współczynnik jest taki sam dla tarcia statycznego, jak i dla kinetycznego, powoduje, że siła tarcia kinetycznego, już tarcia tego w ruchu, będzie równa maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. Więc w takim razie, jak już szukamy wartości siły wypadkowej, to wiemy, że te dwie siły Q1 i T można zastąpić jedną siłą skierowaną w dół, czyli zgodnie z wektorem przyspieszenia, o wartości równej różnicy wartości siły Q1 i siły tarcia, ponieważ ta siła T jak gdyby częściowo neutralizuje działanie tej siły Q1, ale nie w całości. Czyli tak jakby jedna siła działała o wartości mniejszej od Q1 o wartość tej siły tarcia. No i teraz, już wcześniej przygotowaliśmy sobie już to rozwiązanie, czyli te poszczególne takie dodatki do naszego rozwiązania, więc siłę Q1 już wyraziliśmy przez mg sinus alfa, siłę tarcia też wyraziliśmy przez współczynnik tarcia mg cosinus alfa, wstawiamy te dwa wzory, czyli ten wzór tu i ten wzór w to miejsce. Widzimy, że w obu tych wyrażeniach występuje mg, wyłączamy mg przed nawias i mamy w nawiasie sinus
alfa minus mi razy cosinus alfa. No i teraz jak już mamy wartość siły wypadkowej, to wystarczy, aby obliczyć wartość wektora przyspieszenia, to dzielimy wartość siły wypadkowej przez masę. Ta masa ulega nam skróceniu i otrzymujemy wynik końcowy, że przyspieszenie ciała zsuwającego się z równi pochyłej starciem to jest przyspieszenie ziemskie razy w nawiasie sinus alfa minus współczynnik tarcia razy cosinus alfa. No i właśnie wcześniej, właśnie w takim zadaniu wcześniej należałoby właśnie sprawdzić, czy w ogóle to ciało będzie się zsuwało zrównie, czyli należałoby obliczyć najpierw tą wartość siły Q1, wartość siły tarcia i porównać, czy Q1 jest co do wartości większe od siły tarcia. Jeżeli jest większe, to wtedy rzeczywiście ruch by się rozpoczął. Jakby nie było, wartość siły Q1 nie byłaby większa od siły tarcia, to ruch się nie rozpocznie. No i teraz jeszcze drugi przypadek nam został. Ja go tu szybciutko powiem, jak to będzie, natomiast za chwileczkę to uzupełnię w chwili przerwy. Więc teraz kolejny punkt to będzie ciało zsuwające się. A przepraszam, jeszcze nie. A co by było, gdyby siły tarcia nie było? Bo czasami rozpatruje się takie prostsze przypadki, że następuje ruch bez tarcia. No to w tym całym rozumowaniu po prostu tej siły tarcia tu nie ma, więc tutaj siły tarcia nie ma, więc ta siła wypadkowa będzie równa po prostu Q1, czyli wartość tej siły wypadkowej będzie równa też Q1 i to będzie równa mg sinus alfa. Tego wyrażenia już nie będzie, więc tu wstawimy mg sinus alfa, no to m się skróci, zostanie g sinus alfa, czyli po prostu tego wyrażenia nie będzie. Czyli przyspieszenie ciała zsuwającego się bez tarcia z równi pochyłej, to będzie po prostu g razy sinus alfa. Więc zaczęliśmy od przypadku takiego ogólnego i ten przypadek szczególny, prostszy, natychmiastowo uzyskujemy po pominięciu siły tarcia. A teraz co by było, gdybyśmy rozpędzili to ciało, tą podstawę równi w górę i tak by się bezwładnie by się poruszał, czyli się coraz wolniej, tak? No to zobaczmy, co tu by się zmieniło, jeżeli chodzi o siły. No ciężar, jak był pionowo do dołu, tak samo będzie. Składowe ciężary rozłożymy dokładnie ten ciężar na składę identycznie, bez zmian. Q2 będzie równoważone przez FR. FR i ta siła nacisku będzie tu z równi wychodzi oczywiście i jest przeciwnie skierowana, ma taką samą wartość, ma taki sam kierunek, jest taką samą wartość, jest przeciwnie skierowana do siły FR. Więc te siły Q1, Q2, FR i Fn będą dokładnie takie same. Co się zmieni? Wektor prędkości teraz będzie skierowany w górę równi. Siła tarcia zawsze ona przeszkadza w ruchu, więc skoro prędkość jest skierowana w górę równi, to siła tarcia będzie przeciwnie skierowana, a ponieważ ona będzie zgodna z Q1, to tu jak rysujemy, to jej długość tu nie ma znaczenia, bo tu akurat obie te siły Q1 i T będą miały taki sam kierunek i zwrot, więc tu nie ma znaczenia, czy narysujemy tą siłę tarcia na rysunku dłuższą czy krótszą, nie mając dokładnie informacji o jej rzeczywistej wartości. I teraz jeszcze, w którą stronę będzie skierowany wektor przyspieszenia. No, można to z rodzaju ruchu na przykład, więc wiemy, że jest to ruch prostoliniowy opóźniony, znaczy jednostajnie opóźniony, ale ważne, że jest opóźniony. To w ruchu prostoliniowym opóźnionym wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do prędkości, czyli prędkość będzie skierowana w górę równi, a wektor przyspieszenia przeciwnie do prędkości, no, zgodnie z siłą wypadkową, bo tą siłą wypadkową właśnie co będzie, jak sumujemy potem wszystkie siły działające, zresztą to zaraz będzie narysowane po krótkiej przerwie, więc jak sumujemy wszystkie siły działające na nasze ciało, to te siła FR i Q2 się zredukują, zostaną siły tylko Q1, siła tarcia, która będzie skierowana tu w drugą stronę, a ponieważ są tak samo skierowane, to obie siły, suma tych dwóch sił będzie siłą wypadkową,
wypadkową i będzie ta siła wypadkowa skierowana w dół równi i tak musi być skierowany wektor przyspieszenia. Czyli zarówno z rodzaju ruchu można wnioskować o wektorze przyspieszenia, jak i również z tego, że siła wypadkowa na pewno w tym przypadku działa w dół równi, bo zarówno siła Q1, jak i siła tarcia będzie w dół równi skierowana. No to jak to zmieni nasze rozwiązanie? No, tu wszystko będzie tak samo, bo siła wypadkowa jest sumą wektorową, niezależnie jak one są skierowane, więc to będzie bez zmiany. Siłę Q rzeczywiście możemy przedstawić jako sumę Q1 i Q2. Q2 i Fr tak samo się zredukuje, zostanie nam Q1 i T, ale te siły będą tak samo skierowane, więc tu będzie jakby pomagając, czy ta siła tarcia jeszcze dodatkowo wspomaga tą siłę Q1 w hamowaniu tego ciała, więc tu będzie teraz plus, tu będzie plus, tu będzie plus, tu będzie plus i tu będzie plus i będzie koniec zadania, ale za chwileczkę ja to zmodyfikuję, ten zapis, żebyśmy właśnie widzieli już to dokładnie. Tak? No to za chwileczkę to zrobię. No i już zostały te zmiany dokonane, więc teraz mamy podpunkt B. Ciało rozpędzone górą równi, czyli tu nadajemy nisko, tu na podstawie równi prędkość ciału w górę równi, czy prędkość skierowana w górę. Ciało porusza się oczywiście coraz wolniej, ponieważ hamuje ten ruch zarówno siła Q1, jak i siła tarcia. Tu jeszcze wektor nad siłą tarcia. O. I tak już mówiłem, że cała ta analiza, te trójkąty, identycznie rozkładamy ciężar na składowe. FR jest tak jak wcześniej przeciwne do Q2, Fn jest przeciwne do Fr, to z trzeciej zasady dynamiki, a to wcześniej z pierwszej, bo w tym kierunku ciało się nie porusza, czyli wszelkie te związki między Q1 i Q, i Q2 i Q są takie same. Tak samo wzór na siłę tarcia, no, siła tarcia zależy od siły nacisku, ta siła nacisku tu się nie zmieniła, więc wszystko wszystko to jest prawdą. Wektor siły wypadkowej to jest suma siły Q i Q, Fr i T, więc Q, Fr i T, tak jak wcześniej, ciężar da się rozłożyć na te same dwie składowe, Q1, Q2. Q2 i Fr się równoważą, więc suma ich daje 0, więc siła wypadkowa jest równa, ten wektor siły wypadkowej jest równy Q1 plus T, wektorowo oczywiście, ale ponieważ te dwie siły właśnie Q1 i T są tak samo skierowane, więc można je zastąpić jedną siłą skierowaną w dół równi o wartości równej sumie wartości tych sił, bo one sobie jakby pomagają, tak? Więc w tym miejscu teraz jest już plus po opuszczeniu wektorów i zamiast Q1 wstawiamy mg sinus alfa, zamiast T wstawiamy współczynnik tarcia razy mg cosinus alfa, wyłączamy mg przed nawias i teraz chcąc obliczyć wartość wektora przyspieszenia dzielimy wartość siły wypadkowej przez masę, ta masa ulega skróceniu i mamy wzór podobny do tamtego, tylko tu jest plus, czyli g znaczy sinus alfa plus mi cosinus alfa. No tak więc ten cel lekcji został już osiągnięty. Będą później oczywiście jeszcze zadania, które łączą obliczanie przyspieszenia z dynamiki z kinematyką, ale na razie skupiamy się na właśnie rysowaniu sił, znajdowaniu siły wypadkowej i obliczaniu wartości wektora przyspieszenia. W takim razie dzisiaj już tu dziękuję. Dziękuję. Oczywiście jeszcze dużo kolejnych części tego powtórzenia z dynamiki jeszcze będzie. Także do zobaczenia, do usłyszenia.